83 tysięcy. W ramach Piknik Wielkopolska wieś w miejscowości Skrzypnie przewidziano dostawę i montaż karuzeli tarczowej siedliskie, huśtawki typu Daszka, urządzenia zławkowego Cityline oraz urządzenia dźwiękowego typu Orbit. I tutaj warto podkreślenia, że łączny koszt tego zadania jako kwalifikowanego z funduszem sołeckim, tutaj 16 300 przeznaczono również z funduszu sołeckiego, wynosi 87 300, a tak naprawdę biorąc pod uwagę wkład mieszkańców, to jest 117 580 zł. Jeżeli chodzi o w ramach zadania wierszywy, przewidziano zakup i dostawę montaż biureka typu słonik, karuzeli tarczowej siedliskie, huśtawki podrójne konstrukcji stalowej. Dobrze, to może być. Jak skończył już. Nie, myślę, że już zaczął nagrywać. Dobrze, Szanowni Państwo, myślę, że możemy rozpoczynać. Otwieram 15. sesję Rady Gminy w Czepinie. Bardzo serdecznie witam koleżanki, kolegów radnych, pana wójta, witam pana skarbnika, witam również pana mecenasa. Bardzo serdecznie witam dyrektorów zespołu szkół w Czepinie i w Brzegocinie. Witam również szefowe ośrodków kultury w Czepinie i Brzegocinie. Bardzo serdecznie witam panie i panów sołtysów. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na stan 15 radnych w tej chwili na sali obecnej jest 13. Wobec powyższego Rada jest zwołana do podejmowania uchwał. I pozwólcie, że przedstawię dzisiejszy porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi sprawdzenie obecności, punkt trzeci przedstawienie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Gminy w Czepinie, punkt piąty to są uchwały i to jest przyjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czepin na 2025 rok. Kolejna uchwała dotyczy zmiany projektu prognozy finansowej gminy na lata 2025-2039. Kolejna uchwała dotyczy utworzenia Centrum Kultury w Czepinie. Punkt 7 interpelacje i zapytania radnych. Punkt 8 odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9 wolne głosy i informacje. Punkt 10 zakończenie. I Szanowni Państwo, tak jak wcześniej gdzieś tutaj sobie wspominaliśmy, na prośbę pana wójta chcielibyśmy dodać jeszcze uchwałę dotyczącą utworzenia i przystąpienia przez gminę Czermin do spółdzielni energetycznej o nazwie Spółdzielnia Energetyczna Gminy Czermin. Ten punkt, tą uchwałę chcielibyśmy dodać oraz tutaj również pan wójt prosił, żebyśmy do porządku obrad dodali sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Także taka jest propozycja. Czy ktoś z Państwa radnych do porządku obrad jakieś uwagi? Proszę, proszę. I jeśli można, Panie Przewodniczący, miałbym zastrzeżenia do punktu 9 punkt C, to znaczy utworzenia Centrum Kultury w Czepinie. Chodzi mi konkretnie o uchwałę, paragraf 4, punkt 1. Uważam, że wcześniejszy paragraf 3 i punkt 2 powinien na tym się zakończyć. Moim zdaniem paragraf 4 nie powinien być brany na tym etapie pod uwagę i uważam, że statut powinien być głosowany na osobnym punkcie, nie wpisany razem z całą uchwałą. Takie jest moje zdanie. Chcę to uzasadnić w ten sposób, że dzisiaj w Brzegocinie odbędzie się spotkanie z organizacjami odnośnie, no, jak nazwijmy to, przekazania majątku ewentualnie pod jurysdykcję nowo powstałego ośrodka kultury gminnego, Centrum Kultury w Czepinie, bądź właśnie o to chodzi, jakie głosy wypłyną z przedstawicieli organizacji, które będą dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu. Uważam, że to jest po prostu wyprzedzanie i zamknięcie nam drogi negocjacji i rozmów. Dziękuję bardzo. To znaczy, ja powiem tak, że tutaj mogę wyrazić na swoją opinię, to myślę, że tutaj propozycja kolegi Krzysztofa jest, powinna być jak gdyby rozpatrywana w momencie rozpatrywania tutaj tego punktu, bo jako tako, co do porządku obrad, uchwała o utworzeniu Gminnego Centrum Kultury, moim zdaniem powinna być. Nie wiem, może tutaj pan mecenas się na ten temat wypowie, bo... Może tak być.
jeżeli będzie taka możliwość, Panie Przewodniczący, to bardzo bym prosił, żeby przed punktem głosowania po uchwale, żeby mógł też zająć w tej samej materii zdanie. Ale przepraszam, że mam powtórzyć którego? Konkretnie, Panie Mecenasie, Jest tam mowa dotycząca utworzenia tak, całej kultury. tak, paragraf 4. Uważam, że nie powinien się znaleźć Czy paragraf karty aktu czy statutu? aktu. Aktu. Uchwały. Ale nie, aktu czy Aktu o połączeniu, tak. Aktu połączenia. Aktu po połączeniu to mamy paragraf. Moim zdaniem uważam, że musimy wyprzedzić troszeczkę. Ale Sekundkę. Aktu połączenia. Paragraf 4. Ja przytoczę. Z dnia wpisu do rejestru gminy instytucji kultury czy Centrum Kultury w Czerwinie przejmuje wszelkie mienie, należności i zobowiązania instytucji wymienionych w paragrafie 1 ustęp 1. Ustęp 1, paragraf 1 z dnia 1 września 2025 odbycie się połączenia samorządowych instytucji kultury, ośrodka kultury w Czerwinie i ośrodka kulturowego Ciemięć. Potem chodzi. Nie konkretnie. Ale jeżeli Panie Przewodniczący tak może być, że ja mogę zająć stanowisko też przed głosowaniem nad tym Ja rozumiem, że ta uchwała ma być dzisiaj rozpatrywana na tej sesji. Ja tutaj z tym nie mamy problemu, ale ze względu na to, że jesteśmy w punkcie przyjęcie porządku obrad, także myślę, że tutaj przegłosujemy ten porządek i podczas rozpatrywania tej uchwały wtedy ewentualne uwagi do tej uchwały można było gdzieś tam składać. Tak, ja rozumiem. Tak, Znaczy, tak, jeżeli bylibyśmy wybralibyśmy jakiś późniejszy okres, to ja rozumiem, że występuje w takim razie jakiś czas, kiedy mamy utworzoną instytucję, ale ona nie przejęła zobowiązań i praw z tych dotychczasowych instytucji. Co z tym okresem? Bo jest w ustawie artykuł 19 stanowi, że połączenie instytucji kultury polega na tworzeniu instytucji, której skład pozostało imienie należące do instytucji podlegającej połączeniu. Co w takim razie zmienia, gdzie my nie ustalamy, co się z nim dzieje przez ten okres? A to zmienia, że my dzisiaj w Wyrocinie jesteśmy przed spotkaniem z organizacjami, które mogą na przykład ktoś chcieć coś z tego zasobu mienia, które aktualnie posiada ośrodek kultury. Czy też jest zaskoczony tym pytaniem, bo jakby nie, jeszcze się zastanowię nad tym, natomiast moim zdaniem ten element związany jest z taką sukcesją uniwersalną, tak? Czyli przejmowanie praw i obowiązków i likwidowanie instytucji. To jest jakaś immanentny element tworzenia się nowej instytucji. My mówimy tak, tworzy się instytucja, ale jeszcze tego nie robimy. Nie wiem, czy ustawodawca robi się odzywać po prostu w komentarzach, nie wiem, czy w ogóle ustawodawca taki był zamysł ustawodawcy, żeby tak robić, bo to tworzy pewien okres takiej luki, kiedy mamy utworzoną instytucję, która powinna przejąć, tak, bo z dniem utworzenia nowej instytucji wykreśleniu podlegają te instytucje dotychczasowe. I teraz tak, tworzymy nową instytucję, te są wykreślone, a co z prawami i obowiązkami? To jest, nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, bo mam wątpliwości, jakby tak to proszę mi dać chwilę, ja przemyślę. Dobrze, ja myślę, że ale to wprowadza pewną lukę taką, co się dzieje w takim razie z tymi zobowiązaniami. Bo to jest taka sytuacja, jeżeli my utworzymy nową instytucję, ośrodki są wykreślone, a jednocześnie Pan mówi o tym, że one jakieś zobowiązania zawierają, co wtedy z tymi zobowiązaniami ta instytucja je przyjmuje? No, statut mówi o tym, chyba w statucie będzie zapisane, co... No, bo przecież statut mówi o tym. Ja chyba, przepraszam, jeśli Szanowni Państwo, tak, jesteśmy w punkcie przyjęcie porządku obrad, także jeżeli ja tutaj nie widzę żadnego sprzeciwu co do porządku obrad, to proponuję, żebyśmy przystąpili do przegłosowania przedstawionego porządku obrad, natomiast te uwagi, o których jest tutaj Krzysztof mówisz, to byśmy rozpoznali w samym punkcie. Tak, ja to rozumiem. Czy coś do porządku obrad koledzy radni mają? Nie widzę. Wobec powyższego proponuję, abyśmy przegłosowali przedstawiony porządek obrad z uwzględnieniem tej dodatkowej jednej uchwały i tego punktu dotyczącego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, stwierdzam, że przedstawiony porządek obrad został przyjęty. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest przyjęcie protokołu z 14 sesji Rady Gminy w Czerwinie i tutaj proponuję, abyśmy ten protokół z 14 sesji przyjęli bez odczytania. Protokół po przyjęciu będzie dostępny
w biurze Rady. I przystępujemy do głosowania nad protokołem z 14 sesji Rady Gminy Czewinie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I Szanowni Państwo, stwierdzam, że protokół z 14 sesji jeszcze nie głosował. Panie Józefie? Nie? Jest. Tak, że protokół z 14 sesji został przyjęty. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwał w sprawie i tutaj mamy uchwałę dotyczące zmiany uchwały budżetowej. Pan skarbnik tutaj wspominał, czy do tego mamy jakieś zapytania do zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok. Otwieram dyskusję. Nie wiem, czy pan skarbnik chce dokończyć myśl, którą pan skarbnik zaczął, czy wcześniej, przed sesją, czy generalnie wszystko jest... Nie, ogólnie, czy... Proszę Państwa, więc raz jeszcze od początku dla pewności obrazu. Dochody i wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 123 tysiące. Na ten wzrost w głównej mierze ten wzrost wynika z podpisania w dniu dzisiejszym umów w ramach 15 edycji Wielka Polska Wieś. W wyniku podpisania dwa sołectwa z gminy Czernin, czyli sołectwo Skrzypnia i sołectwo Wieczy, otrzymało sołectwo Skrzypnia 60 tysięcy, a sołectwo Wieczy 63 tysiące dotacji. I tutaj pragnę poinformować, że w ramach zadania realizowanego przez sołectwo Skrzypna przewidziano dostawę i montaż karuzeli tarczowej z siedliskiem huśtawskim typu Waszka, urządzenia celowego Cityline oraz urządzenia treningowego typu Orwix. Łączna wartość zadania wynosi 89 300, natomiast w tej kwocie 87 300 nie ma wartości prac i materiałów, które zostały wykonane przez mieszkańców sołectwa Skrzypnia, którą oszacowano w projekcie na 31 580 zł, a zatem łączna wartość projektu to kwota 117 580 zł. Tutaj zadanie jest już realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego wynoszącego 16 300. Jeżeli chodzi o plac zabaw w Wietrzynie, tutaj otrzymano dofinansowanie wynoszące 63 tysiące. Łączne wydatki na to zadanie przewidziano w kwocie blisko 95 tysięcy i tutaj wartość prac wykonanych przez mieszkańców ponad 16 130 zł. To jest zadanie jest również realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 23 598,27 groszy. Natomiast w ramach tego zadania przewidziano stary montaż biuraka typu słonik, karuzeli tarczowej siedliskiem, huśtawki potrójnej o konstrukcji stalowej, ławy z uparciem, urządzeń złowego z wieżami. Koszt na śmieci oczywiście regulamin montażu z regulaminu. Proszę Państwa, jeżeli tutaj jeszcze chodzi o zmiany w budżecie, bo takie też tutaj następują w tej uchwale. Po pierwsze, polegają na tym, że zmniejszają się dochody bieżące o kwotę 39 438,20 groszy, a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 162 438 zł. Ta zmiana wynika bezpośrednio z zmiany klasyfikacji środków otrzymanych w tym roku w kwocie 118 880 zł 20 groszy na zwalczanie cyberbezpieczeństwa. Na realizację zadań związanych z cyberbezpieczeństwem w gminie Czernin. I oczywiście ta sama zmiana w systemie wydatków powoduje, że wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 27 997 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 150 997 zł i 68 groszy. Proszę Państwa, ponadto w planie przychodów zmniejszają się środki o 10 tysięcy na gospodarkę odpadami komunalnymi. Zwiększają się przy tym jednocześnie przychody pochodzące z wolnych środków, też o kwotę 10 tysięcy. I to są, proszę Państwa, te wszystkie zmiany, które mają miejsce w uchwale budżetowej. Będąc przy głosie, tutaj również pragnę poinformować, że te same zmiany również zawiera wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2039.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy dyskusję, czy jakieś zapytania mamy? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą budżetową gminy dotyczącą zmiany uchwały budżetowej gminy Czerwin na 2025 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, proszę się wstrzymać. I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2025-2039. Pan skarbnik tutaj wspominał, niemniej jednak czy są jakieś zapytania? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad zmianą wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej również została przyjęta. Kolejny punkt to jest utworzenie Centrum Kultury w Czerwinie. I tutaj otwieram dyskusję i przeprowadzimy do dyskusji. Dziękuję bardzo. No to właściwie powiedziałem już wszystko wcześniej, mogę tylko dopowiedzieć, że tak jak mówiłem, że to dzisiejsze spotkanie, na którym główną właściwie, tak powiem, główną postacią, jaką będzie, jest Stowarzyszenie Miłośników Krzyżogorzyn, gdzie po rozmowie wcześniejszym, co prawda z panem wójtem, bez uzgodnień takich, tak powiem, na piśmie i tak dalej, były uzgodnienia mówione o tym, że niektóre majątki może przejąć Stowarzyszenie Miłośników Krzyżogorzin w ramach pozyskanych pomieszczeń, które będą wykorzystane do dalszej jego działalności. Ja sobie nie wyobrażam, proszę Państwa, że my teraz przegłosujemy statut z przejęciem mienia, a my jako instytucja, jako stowarzyszenie na przykład, mówię tylko na razie tylko o stowarzyszeniu, pomijam na razie organizację, będziemy musieli teraz pisać prośbę do głównego dyrektora centrum, czy, bo inaczej, rozumiem, że to cały majątek przechodzi do nowo powstałego budynku, czy ten majątek zostaje u nas i jak będzie polegać na właśnie to użyczanie, wypożyczanie, czy ta część, o którą my jako stowarzyszenie będziemy wnioskowali, czy to zostanie naszym programem. Są niektóre bardzo newralgiczne wyposażenie naszej sali, gdzie ja sobie nie wyobrażam, żeby to zdemontować i to tak krążyło po różnych miejscowościach. Tym bardziej, że to było z projektów pozyskanych. Nie wiem, chciałbym wiedzieć po prostu tylko, czy jest słusznym, że ten paragraf 4 odnośnie musi znaleźć się w tym akcie połączenia samorządowych instytucji kultury. Z zastrzeżeniem właśnie tego całkowitego przejęcia mienia przez nowo powstały czy powołany ośrodek kultury w Czerwinie. Chodzi mi jedną rzecz. Pytam, to nie jest pretensja. Chodzi mi o to, czy była możliwość, żeby dokonać tego przeniesienia, tego przesunięcia majątkowego, jak Pan wspomina, ale zanim tutaj była podejmowana ta decyzja o połączeniu, czy to jest przeszkody z naszej strony, tam, czy... Nie, było pismo złożone. Pytam o to dlatego, że kwestia, że to mienie wchodzi w skład nowo utworzonego centrum, ono jakby przepis jest jasny i jest bardzo klarowny. Pozwolę sobie jeszcze teraz. Proszę bardzo. Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegające połączeniu. Czyli z mocy ustawy to, co stanowi dzisiaj majątek Ośrodka Kultury w Czerwinie i Grzegowcinie, to z mocy ustawy to mienie staje się mieniem tej nowo utworzonej instytucji. Nie mam, nie przewiduje tego uważać, bo nie jest wskazane w tym przepisie, że na przykład chyba, że zostanie że uchwała o połączeniu będzie stanowić inaczej. Przepis jest taki bardzo jasny i mówię, to jest z mocy ustawy przejście tego mienia. Ja to rozumiem, ale Panie Przewodniczący, czy ja bym mogła taka wyjść zdania? Chodzi tylko o to, że teraz jak rozstrzygnąć sprawę, że my dzisiaj będziemy
po sesji będziemy debatować na temat ewentualnych podziałów naszego majątku między organizacjami stowarzyszeniami. Naszego, znaczy mówi Pan o majątku Ośrodkiem, który przechodzi. To już jest kwestia późniejszych lat ustaleń tego, w jaki sposób będzie rozdysponować majątkiem ta nowo utworzona instytucja. To jest jakby już kwestia jakby wtórna w stosunku do tego, co ustawodawca przewidział, tak? Czyli mamy nowo utworzony ośrodek kultury, tak? Centrum. Ono przyjmuje majątek, który wcześniej należał do tego ośrodka. I teraz centrum będzie odpowiednio rozdysponować ten majątek, czy na przykład dawać wyżyczenie. Chce to dać, ale nie należy. Komu chce to dać, ja tu się nie dziwię w ogóle. Mogę? Dobra. Ja tu się nie dziwię akurat koledze Krzysztofowi, bo słuchajcie, no to się likwiduje, oni ten majątek dorabiali się na tym majątku, znaczy się dorabiali się, mówię, że nie powiedziałem dorabiali, ale robili na to, tworzyli to i dzisiaj praktycznie będzie im zabrane. I czy to sołtysowi, czy jak to stowarzyszenie, czy Związek Emerytów Rencistów, gdzieś tam tworzyli to wszystko, a dzisiaj praktycznie jednym posunięciem, jednym podpisem ustawa mówi, zabieramy im to. Nie było to albo dogadane, nie było dopracowane, nie było ustalone, nie było na piśmie, bo nie ma zapisane nigdzie. I co on dzisiaj mówimy tak, przychodzi tam, a nowy dyrektor kultury powie, przykładowo Czerni, jeżeli mam Brężewicach, powie nie, tego nie dostaniecie. I co dalej? Nie pan powie dalej, co dalej z tym? Dyrektor ma rację wtedy. Zabiera wszystko i robi co chce z tym. Dziękuję. No tu krzyczę rację, bo ja się nie dziwię, że robią, że chodzi na to. Czy nawet Czerni. Ja się nie dziwię, to dokładnie. Ale szanowni radni, z drugiej strony też nie róbmy sobie jakiegoś takiego bałaganu z tym wszystkim, że teraz będziemy się licytować, który ośrodek czego się dorobił i tak dalej przez swoją działalność, bo wiadomo, że każdy się czegoś tam dorobił, w cudzysłowie dorobił, każdy jakieś tam nagrody i jakieś tam środki pieniężne i tak dalej. Jeśli te instytucje kultury działały prawidłowo, no to gorzej jakby się niczego nie dorobił, to by źle o nich świadczyło. Natomiast albo decydujemy też o utworzeniu czegoś jednego, no to nie zostawiajmy nowego dyrektora z pustych ścianach. Ale nie, bo tu nie o puste ściany chodzi, tylko mówię, żeby nie było, żeby nie było, że wiesz, dyrektor ma takie prawo, dostanie majątek jeden, drugi czy trzeci i robi z tym co chce, dosłownie robi z tym co chce, Ale bo takie możliwości ma. Jeszcze zapytam, bo jeśli chodzi o wymianę tych różnych pism i informacji między Żegociną a to ta wymiana tych pism się odbyła. Tak, i tutaj może też zależy, jak to wyglądało, no bo myśmy prosili, że Ja bym naprawdę bardzo dużo, bo tu widzę, że się troszeczkę tak... Zresztą w momencie, tu może radni gdzieś tam się wypowiedzą. Ale może będzie łatwiej, ja to powiem może tak odpowiedź, dobrze, jakby można. Panie Przewodniczący. jak najbardziej, bo może jest Dyskutują radni, tak? Ja chciałam tylko jedno powiedzieć, że przykro nam jest z tego powodu, że radny z Żegocina nie był nigdy proszony, w ogóle z nami nie dyskutowano. Chcę powiedzieć, że ja w marcu złożyłam wniosek do wójta gminy o przejęcie mienia na stowarzyszenie. A dlaczego? Dlatego, że to stowarzyszenie napisało dość dużo projektów na organizowanie międzynarodowych i w ogóle publikacji. I to są ludzie, którzy mi przez cały czas pomagali. I teraz chodzi o to, że my chcemy, mało tego, jeżeli my wzięliśmy nawet w Brzemie wziąć kredyt na boisko przy szkole, 300 000, gdzie gmina zaoszczędziła 100 000 i teraz nam się mówi, że nam się nie należy, że to przyjmie dyrektor. Może jest to dla Was łatwiej, ale ja sobie nie wyobrażam. Nawet teraz było zakończenie roku szkolnego i nauczyciele mówią, jak fajnie z tym dużym ekranem, nie potrzeba, ile to jest jaka oszczędność materiałów różnych, ile pracy, nie? I przychodzą nauczyciele, szkoła, podłączają i wszystko działa. Ja sobie teraz nie wyobrażam, jeżeli pani dyrektor przejmie i ona powie, że jeśli na przykład ten projektor też by się nadał, bo nie ma takiego wielkiego w Olesznicach. I co? I powie, dobrze, jak teraz Żegoci będzie chciał, ale nie, bo ja znowu mam za tydzień, za 2 tygodnie, ja tego nie dam. I się zacznie hałas niepotrzebny. Ja uważam, że naprawdę zapracowaliśmy na to i należy nam się. I to stowarzyszenie, przecież to będzie służyło, mało tego, ja we wniosku zaznaczyłam, że to będzie służyło instytucji, szkole, wszystkim organizacjom. To było zrobione przez ludzi z Żegocina. I my mamy się teraz prosić, czy za mało żeśmy zrobili przez te lata? 100 000 gmina zaoszczędziła za te 100 000,
tysięcy to nawet tego wyposażenia sobie kupiłam, Bóg wie ile. My daliśmy z siebie tą pracę, a teraz po prostu ja się po tym musiałam prosić i w ogóle te pisma, ja już jestem naprawdę tak umęczona tymi wszystkimi, a w sumie radny był w ogóle pominięty. Ja uważam, że radni z danej miejscowości, gdzie było zamykane punkty na tych komisjach i pewne rzeczy i nas zawołać. I by to inaczej, i nie byłoby tego dzisiaj, jeżeli chodzi o to głosowanie, wątpliwości. Bo by było wszystko jasne. Mówię, było wszystko robione za naszymi plecami. A przecież to, tym bardziej, że pismo złożyłam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy jeszcze jakieś... Pani Zosiu, to ja mam właśnie taką informację odnośnie tej korespondencji, która toczyła się pomiędzy Ośrodkiem Kultury i instytucjami, które gdzieś tam współpracują w Żywocinie. I w sumie to Żywocin wywołał ten temat dotyczący tego, że ktoś gdzieś coś chce. Pierwsze pismo, które zostało złożone tutaj na pana wójta i później praca nad tym tematem toczyła się i w komisji, i we współpracy tutaj z urzędem. Pierwsze pismo mówiło o tym, że stowarzyszenie chce przyjąć mienie ruchome, które znajduje się na terenie Głównego Ośrodka Kultury. Tak? My, tworząc Gminne Centrum Kultury, chcemy zmienić organizację, która była dotychczas, ponieważ tworzymy jeden organ, jedną jednostkę pomocniczą, która będzie działała, współpracowała, założenie jest takie, że będzie współpracowała z wszystkimi sołectwami, ze wszystkimi organizacjami, a dyrektor, jeżeli będzie miał powierzone mienie, to on nie jest tutaj zarządzającym całą gminą, bo ma zwierzchnika, zatrudnia go wójt, tak? Czyli ma nad sobą osobę, która popiera bądź neguje jego decyzję. Tak? Zgadza się? I jeżeli dany sprzęt będzie potrzebny danej wsi, to nie mamy takiego założenia, nie patrzymy na to, że będzie to przewożone, wywożone, tak? Tylko to będzie wszystko przedyskutowane, uzgodnione z nowym dyrektorką Centrum Kultury, tak? Nowy dyrektor, który będzie wyłoniony w konkursie, miejmy nadzieję, będzie musiał przedstawić swoją wizję Ośrodka Kultury i współpracy z wszystkimi organizacjami i sołectwami, tak? Natomiast ośrodki kultury były, jak dotychczas, jednostkami pomocniczymi gminy. Panie byłyście na etacie i to jest wasza praca i tak miałyście właśnie pracować, żeby to mienie powiększyć, tak? Myślę, że resztę, takie szczegóły omówimy wieczorem, natomiast od 1 września planujemy, że to centrum wejdzie w życie i wtedy będą już dokładne rozmowy i uzgodnienia co, gdzie i jak. Tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Jedną z kwestii działalności Ośrodka Kultury Droga Koleżanką, przewodnicząca Komisji Oświaty jest nie tyle i nie głównie powiększanie swojego majątku, tylko działalność stricte kulturalna. Prosiłem pana wójta, prosiłem na wolnej komisji też, na wspólnej komisji, żeby rozmowy jakiekolwiek tyczyły się wyłącznie, żeby jeszcze uczestniczyły w tym pani Renata i pani Zosia, żeby nie było rozmowy o nich bez nich. No, dziękuję wam bardzo serdecznie całej komisji, a głównie przewodniczącej komisji za to, że za to podejście. To już po prostu widać, jak dalece odbiegamy od swojej działalności. Zresztą nie będę przytaczał słów, które koleżanka skierowała w stronę mojej małżonki odnośnie działalności i tak dalej. Chcę tylko zaznaczyć jedno, że to wszystko, co żeśmy robili, udało się bardzo dużo zrobić i zgromadzić duży majątek. Ale to wszystko przede wszystkim było i to głównym było punktem naszej działalności, czy Ośrodka Kultury, żeby godzinie działalności, żeby pogłębiać i rozwijać działalność kulturalną młodzieży, dzieci i starszych. Właściwie to
temat się wyczerpa, bo już nie wiem, argumentów mi brak odnośnie statutu, bo widzę, że to jest wszystko jedno już się zrobiło tożsame, że to po prostu poszły konie po betonie i nawet jak zagłosuję przeciw, to i tak to wszystko za wszystko będzie. A właśnie to, co koleżanka powiedziała na samym końcu, dzisiaj będziemy konkretnie rozmawiać o Żegocinie. A teraz sesja. Dzisiaj będzie spotkanie informacyjne, tak? Informacja jest taka, dobrze, że to będzie. A nowy dyrektor będzie już później z Wami, z wszystkimi organizacjami, z Wami uzgadniał dalszą działalność według koncepcji ustalonej tutaj. Dzisiejsze spotkanie niepotrzebne. No. Proszę? Dzisiejsze spotkanie niepotrzebne. Tylko przekażecie mieszkańcom, co się stało. Tak, u nas też tak było. Wszystko już wiedzieli, wszystko było powiedziane. Dobrze. Szanowni Radni, może jedno słowo, jeżeli mogę. Szanowni Państwo, pozwolę sobie, bo brałem udział w posiedzeniach Komisji Oświaty jako jej członek i tak naprawdę założenie jest takie, że na Komisji Oświaty zapraszani są wszyscy radni, którzy są członkami Komisji Oświaty, natomiast wszyscy członkowie, wszyscy radni pozostali są informowani o tym, że taka komisja się będzie odbywała, w związku z powyższym każdy na tę komisję mógł przyjść. I tutaj nie czynię akurat... Nie mam racji, bo ja informacji o wspólnej komisji oświaty nie dostałem. Ja też nie. No to ja dostałem. Natomiast spróbuję troszeczkę... Znaczy, widzę, że z góry jest założone troszeczkę takie, nie wiem, złośliwe cenowo jakieś działanie Komisji Oświaty, czy w ogóle radnych, czy tych, którzy pracowali nad jakimś wypracowaniem jakiegoś stanowiska. Było posiedzenie wspólnej komisji, na której o pewnych rzeczach żeśmy rozmawiali. Była podjęta decyzja intencyjna o utworzeniu ośrodków kultury, o Centrum Kultury. Rozmawialiśmy o tym, że zrobimy to na zasadzie połączenia tych dwóch ośrodków kultury w jedno, co pan mecenas mówi, że to jest jak gdyby pewna sukcesja, że to nowy twór, który powstanie, czyli to Centrum, Gminne Centrum Kultury, czy Centrum Kultury w Czerwinie z siedzibą w Brojszewicach, jak gdyby przejmuje wszystko, tak, z założeniem. Myślę, że pewne założenia są zbyt daleko idące, że ktoś kogoś chce okraść, że ktoś komuś coś chce zabrać, bo myślę, że no, słuchajcie, nie wyobrażam sobie, że tworzymy nowe Centrum Kultury, powołujemy dyrektora z konkursu, tak? I temu dyrektorowi dajemy kartkę i długopis i powiemy, ty sobie radź. Jest przez lata w gminie Czerwin wypracowany jakiś majątek, który ma służyć jak gdyby krzewieniu kultury i wszystkiemu, co jest zapisane w statucie nowego Centrum Kultury. I ja sobie osobiście nie wyobrażam, że ten nowy dyrektor dostaje kartkę i długopis i my powiemy, słuchaj, no ale ten sprzęt, który jest, no to tam nie może z niego korzystać, bo to nie było nasze i nie będzie nasze, tak? Rozumiem, że pewne rzeczy zostały wypracowane w Żegocinie i powiem szczerze, że ja uważam osobiście, że pewnie większość z tych rzeczy tak czy inaczej w Żegocinie zostanie. Jeżeli działa Stowarzyszenie Miłośników Żegocina, jeżeli Stowarzyszenie Miłośników Żegocina wyrazi dalej chęć jakiejś pracy, my dzisiaj nie wiemy, co stowarzyszenie chce robić w przyszłości, a ja bym chciał wiedzieć, tak? Ale jest napisane. No okej, dobrze, chciałbym wiedzieć konkretne rzeczy, jeżeli ten majątek będzie potrzebny na działalność, nie wiem, KUR, na działalność różnych innych organizacji, typu, nie wiem, seniorzy, cokolwiek innego, będzie ktoś, kto będzie chciał to po prostu prowadzić, to ja nie widzę potrzeby, że dyrektor centrum, ktoś musi tym zarządzać. W sensie formalnym ktoś musi tym majątkiem zarządzać, tak? I ten majątek teraz, generalnie, jeżeli nie będzie tym majątkiem zarządzał, nie wiem, dyrektor centrum, to kto ma tym zarządzać? Wcześniej zarządzały panie, które były kierownikami ośrodków kultury, no i po połączeniu tych dwóch ośrodków, zarządzającym tym majątkiem będzie w założeniu dyrektor centrum, tak? Natomiast dyrektor centrum nie będzie miał opiece, tak jak było wcześniej, sal miejskich czy sal jakiejkolwiek, nie będzie miał sali w Brojszewicach pod opieką, tak? Tak jak było wcześniej, że pani kierownik w Żegocinie miała pod opieką całkowicie salę w Żegocinie ze wszystkimi konsekwencjami typu opłacanie rachunków, remonty, wszystko inne. I tak samo nie będzie, założenie jest takie, że dyrektor centrum ma
być osobą kreatywną, która będzie tworzyła imprezy w porozumieniu oczywiście ze wszystkimi. I również uważam, że będzie jeżeli Stowarzyszenie Miłośników Żegocina będzie chciało dalej robić pewną działalność, którą wcześniej robiło na przykład Centrum, Ośrodek Kultury, a dzisiaj może osoby, które tam działały, będą chciały dalej coś takiego robić, to ja uważam, że ten dyrektor wręcz będzie zobowiązany do współpracy i do pewnych działań i nikt, ja przynajmniej na pewno nie było niczyim celem to, żeby powiedzieć, dobra, to co Żegocin wypracował, to my dzisiaj wam zabieramy, przewieziemy, wywieziemy to w jakieś tam nieznane miejsce, bo to generalnie trochę tak to zabrzmiało, tak? Że ktoś chce zabrać majątek, który jest Żegocina, to jest majątek gminy Czermin i z całym szacunkiem dziękuję za to, że panie działają do Ośrodka Kultury, będąc osobami zarządzającymi ośrodkami kultury, ten majątek też wypracowywały, tak? Ale no ja naprawdę nie wyobrażam sobie, że my dzisiaj jakiegoś majątku, który ma służyć krzewieniu kultury, organizacji imprez jakichkolwiek, nie wiem, no dyrektorowi dajemy kapkę i długopis i powiemy, kolego czy koleżanko, wszystko co ci możemy dać, to jest tyle, jak sobie coś wypracujesz, to będziesz miał, bo też wtedy musimy z góry założyć, że nikt nie będzie chciał tego stanowiska, że tak powiem, przejąć, tak? To jest takie troszeczkę, rozumiem waszą intencję, że generalnie było to w Żegocinie, że Zosia jak gdyby jako kierowniczka jest mieszkanką Żegocina, że stowarzyszenie działa na rzecz Żegocina. Natomiast proszę się postawić w sytuacji radnych i mieszkańców pozostałej części gminy Czermin, którzy nigdy ośrodka kultury w swojej miejscowości nie mieli. I tak naprawdę trochę, nie wiem, no to nie chodzi o to, że czym wcześniej, jak na przykład była impreza gminna jakaś robiona, to jakiś sprzęt z Żegocina nie był wywożony na zasadzie, przecież jeżeli ten sprzęt będzie pod zarządem dyrektora centrum, to ja też sobie nie wyobrażam, co zresztą było już wspomniane na spotkaniu w Czerminie, że na przykład będzie do obsługi tego sprzętu ktoś, kto się kompletnie na tym nie zna. Ja uważam, że jeżeli sprzęt na przykład jakiś nagłaśniający w Żegocinie jest, to wy wiecie najlepiej jak go obsługiwać i to z wami będzie rozmowa, czy go obsłużycie. Tutaj naprawdę myślę, że nie wiem skąd się wzięło, że my ten sprzęt, ktokolwiek, czy gmina, czy wójt, czy komisja, czy ktokolwiek chce zabrać z Żegocina i wywieźć go do Brączewic. Słuchajcie, ten sprzęt ma służyć mieszkańcom gminy Czermin, również mieszkańcom Żegocina, a nie kurczę leżeć gdzieś w szafie, czy w Żegocinie, czy w Brączewicach, czy nawet tutaj gdzieś w archiwum w Czerminie, bo to chyba nie po to on jest, tylko po to, żeby służył, tak? No i tak naprawdę mówię, jeżeli stowarzyszenie będzie chciało współpracować z dyrektorem centrum i dogadają się na późniejszym etapie, że stowarzyszenie chce robić to, taki sprzęt nam jest potrzebny, to przecież równie dobrze dyrektor centrum może powiedzieć, słuchajcie, podpisujemy umowę użyczenia tego sprzętu. Ten dyrektor centrum ma być tak naprawdę tylko i wyłącznie zarządcą. My jeśli nie podejmujemy decyzji o tym, czy ten sprzęt będzie w Czerminie, będzie w Brączewicach, czy gdziekolwiek, tym bardziej, że jeżeli ktokolwiek z Was zna topografię budynków w Brączewicach i założenie, gdzie nowy dyrektor centrum ma mieć biuro, to przecież tam też nie ma pomieszczeń takich, które będą służyły za magazyn sprzętu wszelakiego. To nie jest tak, że on wyjedzie do Brączewic i w tych Brączewicach na końcu będzie miał kartkę, długopis, krzesełko i już nie będzie miejsca na biuro, na biurko, żeby on cokolwiek robił, no bo też ten sprzęt, tak samo w Czerminie, żeśmy rozmawiali, że jeżeli seniorzy będą dalej chcieli współpracować ze sobą, sami ze sobą, ale też już pewne sugestie powiedzieli, z kim im się dobrze pracuje, jeżeli te osoby, które tych seniorów prowadzą, będą chciały dalej na zasadzie, nie wiem, jakieś umowy zlecenia ze strony dyrektora centrum, bo przecież ten dyrektor centrum też nie będzie się zajmował wszystkim. Panie też prowadziłyście ośrodki kultury i też wiecie, że wszystkiego same nie byłyście w stanie zrobić. I ta nowa osoba też nie będzie w stanie wszystkiego zrobić, na pewne działania będzie na pewno wspomagała się innymi osobami, tak? I co do na przykład sprzętu typu nagłośnienie, to też padło, bo ten sprzęt będzie jeździł po wszystkich wsiach, wszyscy sobie będą kręcić, wszyscy będą sobie go tam używać, jak będą chcieli. Prawda jest taka, że w każdej miejscowości, na salach, każdy sołtys dysponuje jakimś swoim nagłośnieniem, które jest mu potrzebne do przeprowadzenia zebrań, jakichś tam festynów, takich rzeczy. I nikt tego sprzętu, nie wiem, no w Żegocinie nie będzie potrzebował, nie wiem, chociażby w Wieczynie, w Szydzewie, w Szpikach, a jeżeli będzie taki sprzęt potrzebny,
Co? Znaczy, jeżeli będzie potrzebny, no to myślę, że wcześniej też były sytuacje, w których ten sprzęt jechał, nie wiem, na różne inne wsie i tak naprawdę ja uważam, że to jest za drogi, za poważny sprzęt nagłaśniający, żeby tak naprawdę na końcu nie było osoby odpowiedzialnej za to stricte, która będzie, nie wiem, chociażby umiała, wiedziała, które pokrętło jest od czego, który suwak jest od czego. Naprawdę nie ma intencji przewożenia, zawożenia. Dobra, dziękuję Krzysztof. Kolego, po części odpowiedziałeś sobie też na pytanie, że dowiedzieliście się od pani Zosi odnośnie stowarzyszenia i co chce stowarzyszenie przyjąć. Koleżanka przewodnicząca powiedziała, że powolinowo. Tak, to jest nawiązanie do tego, co ja powiedziałem, że właśnie bez nich żeście opracowywali wszystko, co było tylko możliwe. Tak jakbyście chcieli uniknąć kontaktu, żeby pani Renata i moja żona były na tych spotkaniach, żeby wytłumaczyć nam wszystko, niepotrzebnie teraz jest to nucenie. Druga sprawa, zawsze moją intencją było to, żeby powstały nowe ośrodek kultury był albo w Żegocinie, albo w Czerminie. Z uwagi na już istniejącą pomieszczenia, znajomość, że to już jest wkorzenione działalność, że tak powiem, gminy, powiatów, może nawet województwa. Także tylko te dwie rzeczy, bo mówię, tak najważniejsze to właśnie było to, że brak mnie jako radnego, brak pań z ośrodków kultury na waszych spotkaniach, to niepotrzebnie rozłożyło całe te niepotrzebne dyskusje. Dobra, dziękuję. Proszę Panie. Pozwólcie, ja się zwrócić, jeśli mogę. Kiedy podejmowaliśmy uchwałę intencyjną, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o zmianach w kulturze, albo wszyscy razem doszliśmy do tego wniosku, albo posłuchaliście, czy wiecie lub cokolwiek innego, że ta forma, która była w ośrodków kultury, nazwijmy to, nie, że się przyjemna. Za słowo zawsze przepraszam, jak ktoś się zrozumiał. Po prostu gminy Czermin na taką formę na dzień dzisiejszy, może nie, że nie stać. Tylko chodziło nam o to, żeby zmienić i poprawić jakość. Tak jest nasz cel. Jak na to idzie, wasze też były obawy, czy były tak samo, były lepiej, będzie gorzej. Nie wiem z tego. Jeżeli zadamy sobie dzisiaj pytanie, i to też Pani powiedziała, Pani dzisiaj w większości, z szacunkiem i podziękowanie za dotychczasową pracę, bo tak ona jest, także były wynaczynane. One już praktycznie nie prowadziły żadnych zajęć, to co miało miejsce 20 lat temu, tylko do naszych zajęć, za wyjątkiem może niektórych elementów, prawda, byli wynajmowani ludzie lub firmy. Przypadek nie strzeli, żeby nie było, żeby było jeden drugi. Wszystkiego pytanie bo nie da rady. Kiedy są prowadzone zajęcia z dziećmi, prawda, nie w poniedziałek czy kiedy, firma ma to najęte, prawda, przyjeżdża, prawda, prowadzi zajęcie z dzieciakami, tak? Czy Pani Randa za warunkiem tego, że udostępnia lokal i ewentualnie kasuje, prawda, więcej czy mniej, prawda, za to, potem jest dylemat, za co kasuje, kto ma to posprzątać, bo to też Pan uszczelnienie, no to nic, szacunkiem, no oczywiście, ktoś to musi wynająć, otworzyć, zrobić, posprzątać, wziąć, prawda, bo nikt z nas już nie jest zarobiowego i oczekiwania naszych mieszkańców są o wiele większe, aniżeli były 20 lat temu. Mówię o jakości pracy, prawda, o tym mówię o niczym więcej. I bardzo dobrze. Kiedy trzeba się zajmować sektorami, bardzo dobrze, to przypomnę jednym i drugim, że to raczej z Marietą byliśmy inicjatorami, żeby seniorami jak Gnieczewi się zająć, dosłownie zająć. Prawda? I bardzo się cieszę, że w Szczelinie, gdzie rocznie powstały grupy 50-osobowe, tu i tu działają, całkowicie inaczej. Nie można porównywać pracy seniorów w Żegocinie z pracą seniorów w Szczelinie. To są jakby dwie całkowicie różne grupy działające na całkowicie różnych zasadach. Naprawdę niewiele potrzebują. Otrzymywałem o nas przez ośrodki kultury około 10 000 prawda, rocznego wsparcia, prawda, na ich działalność. Szło to przez ośrodki kultury jako ośrodki. Tu szło na to. Jedynie powiedzieliśmy sobie, żeby nie szły na, nie wiem, na pokrycie imprez organizowanych przez instytucje, prawda, żeby nie było to sztuczne gotowanie, tylko jeżeli chcą Panie i Panowie wyjechać, to żeby były bilety i tak to więcej szło. I bardzo się z tego cieszę, bo grupa prawie 100 osób
lepiej czy gorzej była aktywna. Chciałbym, żeby była aktywna. No to Krzysztof powiedział, ja się też z tym zgodzę. Powiedzieliśmy sobie, że chcielibyśmy, żeby utrzymać to dobro, które jest, a jak będzie więcej, będzie lepiej. Ja nie chcę za daleko iść w słowa, prawda, ponieważ moje deklaracje zawsze są jakieś, prawda, w 100% one będą pełne na piśmie, nie wycofuję się nigdy z niczego, co powiedziałem, chyba rzeczywiście, że nie pamiętam. Uważam, i to powiedziałem, myślę, że na komisjach, czy na wszystkich tego nie pamiętam, że tak jak Zosia, bo będą powiedzieć, wybaczcie, ale to nie będziemy tutaj sobie gdzieś, to jak się ktoś obrazi, to proszę powiedzieć, że życzę sobie, że mówił pan, pani, wtedy będę mówił. Jeżeli nie, wybaczcie, ale taki jest. Żeby majątek rzeczywiście tak był ruchomy. Bo ten majątek ruchomy jest pojęcie bardzo względne. Dobrze wiemy, że i Czernin, i Żegodzin, i Brąsielice po drodze, bo tam też była instytucja kultury, o tym zapomnieliśmy. Że 10-15 lat temu było ośrodek kultury Brąsielica. I tam też był wypracowany większy czy mniejszy majątek. Co wchłonęło ten majątek? Nie wiem, szkoła strażna na wojna ze sprzętem, gdzieś tam była na 3 była poruka, pamiętam taką małą wojnę, nie pamiętacie, bo nie pamiętacie, a na Nerze Szarpania, nie powiem co, jeżeli o to chodzi, o co? O główną korunę. Takie życie, bo rozumiem każdego, który wypracował majątek, że chce, żeby ten majątek był maksymalnie jeden. Ale powtórzę, może inaczej, zacznij to znowu dziwnie, jeżeli go, że zacznij górnolotnie. Jeżeli miałem jakiekolwiek pomysły jako wójt na gminę Czernin i biegałem za projektami, udało nam się, to nie była moja robota. To była wszystkich ludzi, którzy w tej gminie pracują, łącznie sołtysami, z radnymi i tak dalej. I odchodząc na emeryturę, pewnego dnia odejdę, to nie powiem, że to jest moje i to szkoły w Brąsiewicach, bo tutaj się śmieję zawsze, zabiorę do siebie, bo fundamenty kopałem w tej szkole w Brąsiewicach razem z uczniami, z 8. klasą i zalewałem osobiście. Ona nie jest moja. Mi za to wtedy jako dyrektorowi płacono po prostu. Czy dużo otrzymało, nie dyskutuję. Ja się cieszę, że zostawiłem jakościowskie Brąsiewice. I nikt nie wie, że tak, to jest moja szkoła nadal. Ale nie jest moja, że wezmę do domu. I tej tablicy, którą przywieszałem, i wszystkiego innego, i ten sprzęt, który kupowałem, gdzie z organistą stolic kolumny szukałem, prawda? Zabrałem od Rady Rodziców, nie wezmę ich do siebie, bo ona należy do szkoły w Brąsiewicach. Każdy z nas pewnego dnia odejdzie ze stanowiska, bo o tym mówię, i będzie fajnie, jak powiedzą dziękuję, ja się też z tego będę cieszył, jak ktoś powie dziękuję, ale nie zabiorę tego obrazu, tego zdjęcia dla tego komputera, bo on nie jest mój. Bo się dużo trzymało, za to mi państwo i państwo płacicie. I tak to wygląda. Uczestniczyliśmy w procesie wszyscy. Zawsze możemy powiedzieć, tego nie, tego nie. A ja mówię tak, to trzeba było samemu wystąpić i powiedzieć o tym, że to mi nie leży na pewnym etapie i szybciej. Oczywiście też mówię, żebyśmy się spotkali prawda, wszyscy razem, jako jedna, druga pani, bo to są też te słowa, prawda? I nadal uważam, że nic jeszcze nie wydano. Natomiast uważam tak, z mojej strony, bo takie pytanie nie zadałeś, prawda, takiego ostatnio zrobiłeś, nadal powtórzę to, co jest moim zdaniem jako wójta gminy Czernin. Bo takie też były dylematy. Kto ma przejąć cały majątek ruchomy Ośrodka Kultury w Czerninie i w Szczecinie? Stowarzyszenie? Może nie ma żadnego problemu. Tylko to, co Krzysztof powiedział. To potrzebujemy od nowego szefa instytucji, czy to będzie pani, czy pan. Zobaczymy, czy się zgłosi ktokolwiek chętny, bo o tym też cały czas mówimy. To nie jest tak, że ludzie się biją, bo minęły czasy 20 lat temu, kiedy bezrobocie było na poziomie 10, 15, a pamiętacie niektórzy procent, tylko dzisiaj, żeby znaleźć dobrego człowieka za średnie pieniądze, to może się okazać, że nikt się nie zapyta, bo każdy to jest bardzo dobry, a takich byśmy chcieli, prawda? Nie do końca spełni nasze oczekiwania, bo wiemy, jakie nasze są oczekiwania, bo nieraz rozmawialiśmy o kulturze w gminie Czernin, jak nasze oczekiwania były, to już takiego znajdziemy. I to jest także problem naszego 1 września. Co się stanie? A może się nic nie stanie, bo on będzie mówił tak, niestety trzeba powierzyć obowiązki rolników konkursu, może jednego, może drugiego, trzeciego nie będzie, trzeba będzie komuś dać te tak zwane, prawda, na miesiąc, 2 czy 5. Nie wiem. Dlatego, tak jak Bartek zaproponował, że był konkurs, tak będzie bardzo się cieszę, że ta propozycja padła i niezależnie od tego, że nie ma uchwały, oczywiście mam obiekcję, prawda, że trzeba wyprowadzić uchwałę, bo skoro jesteśmy dżentelmenami w cudzysłowie, oczywiście ja może nie jestem,
i mówimy, że tak będzie, to tak będzie, prawda? Nikt się z tego nie wycofa, bo na tym polega nasza uczciwość w tej gminie i mam nadzieję, że tak będzie, że mówimy sobie to, co myślimy. Może nie zawsze dokonamy, prawda? Bo nie zawsze wszystko trzeba wiedzieć. Ale w 4 oczy możemy sobie dużo wygarnąć i z wieloma z nas rozmawiałem, czasami sobie wygarnęliście mniej czy więcej, ostatnio z jednym żeśmy się wzajemnie przeprosili, prawda? O słowo. I tak czasami to jest zrobić. Ja nadal uważam, już powoli będę kończył, że tak salą wiejską, bo nadal uważam, że będą to sale wiejskie, jeżeli będzie wasza wola inna, to będzie wasza wola inna, świetlicami wiejskimi w Żegocinie i Szczelinie powinny podlegać konsolestwa. Jednego i drugiego pana. Bo na dzień dzisiejszy pan. Oczywiście rozumiem wasze obawy jako Szczelina i Żegocina, ale mówię o sołtysach w tym momencie, bo to, co wielokrotnie powiedziałem, teraz przepraszam za słowa, ale nie powiem. Bo te sale nigdy nie były wasze jako sołectwa. Krzysztof był sołtysem, Mariola też była sołtysem, nie ma, ale pamiętam, chyba bym musiał jednak taką tajemnicę zdradzić częściowo. Nie powiem gdzie, żeby było, do wyboru mam 50%. Może za nie takie środki dalej, nie wie się nie zgodzi. A czyje to jest? Nie. Te obiekty są wiejskie. Wiejskie. I dawaliście to się pieniążki, prawda? Tu na dane szły, tu szły też na różne rzeczy, prawda? To były fundusze sowieckie, które były przekazywane. I obiekty. Koło gospodyń wiejskich, jako obiekty. W każdej wsi są koła gospodyń wiejskich, prawda? W każdej wsi jest normalna współpraca między kołem gospodyń wiejskich, salą, strażą pożarną, czy tam sołtysem i nigdzie nie słyszałem, żeby ktokolwiek, żartując, się szarpał. To nie słyszałem. Czy w gramie się szarpią? Przepraszam za słowa, ale powiem. Szarpią się? Nie. Wiecznie się szarpią? Nie. No, przepraszam, pani jest przepraszam, nie. Szarpią się? Nie. I wszędzie, gdzie się nie szarpią, tam gdzie nie ma urzędów kultury. A jak był, to jest problem. Większy czy mniejszy? Zgadza się? Zgadza się. Jest. Chyba, że nie. Można... W związku z tym, tak jest moje zdanie, że sprzęt prawdopodobnie, a że on był różnie wypracowany, tak, był różnie wypracowany. Po część sprzętu do kuchni wypracował Urząd Kultury. Ale popytam się, żeby załóżmy milionów poprawić, żeby nie narazić na. No to samo jak to jako wójt też trochę wypracowany, skarbnik też trochę wypracował, zastępca też trochę wypracowała, prawda? Każdy z nas kiedyś tam pracował, bo to jest nasze. Mamy prawo do tego? Nie do końca. Bo pracowaliśmy za pieniądze, czy duże, czy małe, nieważne, ale pracowaliśmy. I wypracowaliśmy. Jak się nie wiedział na tego roboty, to nas ktoś wypierdzi się zawsze prosił. Albo ktoś powie nam da żółtą, albo czerwoną, albo zieloną kartę. Prawda się odbyje tak. Pracowaliśmy. Lepiej czy gorzej. Srożnie także pracowałem. W Czernie było stowarzyszenie, nie ma stowarzyszenia. Żebyś nie jest. Ale zadaję pytanie następujące, bo będę tego uwagi. Jak sądzicie, kiedy nastąpi zmiana pokoleniowa w tych dwóch miejscowościach? Czy mamy czekać przez 2 lata, 5 lat, 6 lat, 8 lat, aż będę startował może na wójta? Bo mówią, że zniesiemy kadencyjne, więc może będę miał prawo. Ale jak będę miał 80 lat, może będę dobrym wójtem, jak mieszkańcy nie będą. A może nie. Będziesz z Andrzejem przykład? A Andrzej sobie nie zada wójta, a tu sprawy ładnie wybory, że mieszkańcy zawsze zmierzam do tego, że to, co powiedziałem, pamiętam, że ostatnio powiedziałem, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Sukcesem. I w Szczelinie i w Żegocinie, to nie mówię, bo to pani napisała, nie ja, ani razu żadnej drugiej pani nie powiedziałem, że oczekuję tego, czego, bo nigdy nie oczekiwałem. Powiedziałem o Polspisach, kiedy 5 osób wchodziło na emeryturę. Czy dużo otrzymało, pracowało, nie dyskutuję. Jeden dłużej, drugi krócej. Taka powinna być struktura. To co sobie powiedzieliśmy, tak jest moje zdanie. Nikt tego sprzętu, bo to były propozycje, nie wywiezie. Bo to nie jest sprzęt jakościowo, który ma być wożony, bo jest za dobry. Uważam, że w każdej wsi
na sali, za co odpowiada sołtys, to jest nadal moje zdanie. Powinien mieć mikrofon, kolumna, prawda, to co jest potrzebne do radnego, czy obsługi zebrania, czy jakaś tam mała impreza, to czy to innego. Jak będziemy mieli oczekiwania, żeby zrobić wielką imprezę z nagościeniem, to albo poprosimy kogoś, to zadam pytanie w drugą stronę. O czym znowu trzymam Krzysztofa, bo on mówił, to jak to ma być? To nowy kierownik tego centrum, on ma chodzić w ukłon, jeżeli nie chciał coś na terenie gminy Czernin robić, to Czernina i to Żegosina, prawda? Bo za jakiś czas będzie dlaczego nie wszedł tak samo. Czy odwrotnie? Czy powinno się dostać? Czy nam zależy na tym, a mi szczególnie zależy, żeby to była osoba normalna, bezkonfliktowa, miła, sympatyczna, dogadująca się, ustalająca pewne zasady? Przecież to jest jakby normalne. Czy ma ten sprzęt wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych zostać na sali wiejskiej, bo ona taka będzie, prawda? Żeby nie trzeba być zamknięta, żeby mieszkańcy nie mogli normalnie wyjść, czy ma być schowany do zaplecza stół. Może nie wypowiadam się. To są tematy organizacyjne, które muszą być ustalone. I trzeba było dzisiaj, czy były 3 tygodnie wcześniej, prawda? Czy 3 miesiące wcześniej, mogliśmy o tym też mówić. Tylko, że Pani mówi, czy Mogła być tak, mogła być inicjatywa z drugiej strony, inicjatywa spotkania była z mojej strony, z naszej strony, ale mogła być odwrotnie. Panie wójcie, zapraszamy szybciej na spotkanie, bo chcielibyśmy pogadać. Mogło tak też być. Ja nigdy się nie biegam, tylko że wiecie, że przyjeżdżam na każde spotkanie prawie kiedy w drugą stronę nie zawsze to jest. Nie zawsze jest tak, że na spotkania gminne, prawda, bierzemy w nim udział. Taka jest moja propozycja, może sobie przekonany na zasadzie normalnego dogadania, ale nie wyobrażam sobie, żeby osoba, która przyjdzie, będzie chciała zarządzać kulturą, bo ja o tym wiem. Równie proszę, może być siedzibę codziennego. Bo ta osoba nie będzie prowadziła zajęć tego kółka. Szacunkiem do Renaty, bo seniorzy, nie gra się okaże, bo seniorzy chcieli, żeby Renata i są na razie, żeby Renata się nimi zajmowała w cudzysłowie. Jeżeli będzie wola seniorów, Renaty i nowego szefa, prawda, to ja jestem za, bo się wzajemnie lubią i darzą sympatią. Podejrzewam, że tak samo z Żydusiem. I wtedy będziemy dogadywać się, podejrzewamy, że przeznaczymy dla szefa nowego określone środki na w jakim wymiarze, czy to będzie godzina dziennie, czy godzina na tydzień, czy godzina na miesiąc, czy godzina na kwartał, żartuję oczywiście, to będzie kwestia dogadania się, jakie są zapotrzebowania i potrzeby. To będą nasze rozmowy. Nas to czeka. Jeszcze my jesteśmy na początku naszej drogi, żeby nie wydać ze wskazu papieru. Czy, mówię o imieniu, bo nie będę miał, czy Kasia, jeżeli będzie miała wolę prowadzenia chóru, jeżeli będzie miała wolę, a ja jestem za, prawda, że tym robię to naprawdę dobrze profesjonalnie, jego i chór, i szefa, który zaakceptuje to, prawda, chyba, że może będzie takim człowiekiem, nie wiem, że sam kurzystą na przykład i powie, ja dam radę na przykład to prowadzić. Nie wiem, nie wypowiadam się. Ale to nie będzie tylko trenowanie chóru, ale także to, czego nie dawaliśmy. Na wyjazd może na pokazanie się na cokolwiek innego. To są rozmowy o przyszłości kultury gminy Czernin. Na miarę gminy Czernin. My nie jesteśmy Breszewem, ani Dobrzycą, która jest zaraz większa, ani Zielkowem. Jesteśmy podobni do Białego, Prochosza i do Czernin. Tu możemy się w miarę porównywać o zadaniu. I tak sobie to po prostu wyobrażam. Kolejność, jaka by nie była, zawsze będzie zła. Pamiętajcie, jak kupowaliśmy samochód do straży, to jeszcze być zakrętny. Najpierw byli strażacy, potem był zarząd gminy, potem była rada. No to były głosy, to jak, to rada na końcu? No może mieliśmy rację, ale twierdzę, że nie. Kolejność zawsze będzie zła, prawda, która będzie nie taka jak trzeba. Za długie wystąpienie, przepraszam, bo nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żebyśmy mieli do siebie sieć zaufania, że nie chcemy dążyć. I nie ma tematu, że ja też rozumiem, że co rozumiem? Że dane sołectwa, w tym momencie Żegocin i Czernin czy mieszkańcy, są w pewnym sensie pozbawieni czegoś. Ale zadaję Grzegorz pytanie, tak jak Czerninowi zadałem, pytanie kiedyś. A nie zadam tego pytania na 50 miesięcy jeszcze. To jest mam pytanie gramowe. Czy wy o swoje tereny dbacie? Czy ktoś, czy gmina wam dba, czy sobie szukacie tego terenu? Czy w Bieruchach też jest trochę tak samo, czy inaczej? No, wydaje mi się, że wszystkie same gdzieś na tego sołectwa tak działają, że są gdzieś się zajmują, ewentualnie coś z funduszu sołeckiego. To odpowiedzcie sobie na pytanie, prawda, Żegocina i Czernina w kontekście dbania o moje. O moje mówię, że jeżeli jestem, to to jest moje. Ja się czuję. Nadal powtórzę.
Szkoda. Dobrze, dziękuję bardzo. Mariusz. Chyba, że prosta szybka, mam nadzieję, że tak, ja tylko zacznę od tyłu. Właśnie, Panie Wójcie, z całym szacunkiem brakło tego dogadania. Po pierwsze. Po drugie, nikt, a już wybitnie ani Renata, ani Zofia nie chcą ich nie przejmą tego prywatnie, ani nie chcą z tego usiąść jak takie, no nie wiem, zarządzające tym i nikomu nie użyczyć. Absolutnie nie. Tak jak Pan mówi, to jest mienie społeczne i to podlega, że tak powiem, ogólnemu dostępowi i tak dalej. Tylko znowu przypominam i mówię, Komisja Oświaty odbyła się bez pań, bez dogadania, to wszystko byłoby na tym etapie. I tylko ostatnie zdanie, jeszcze jedno, to co Pan powiedział na samym początku odnośnie, że panie są teraz menadżerkami. Tak, tylko muszę jeszcze przypomnieć te oddolne działania. Sprzątanie, mycie, projekty, organizacja imprez i tu teraz jeszcze to, tak jak Pan celnie zauważył, menadżer. Także moje drogie koleżanki, moja droga żono, prywatnie tak jest, szacunek dla Was, dla Waszej działalności za te lata, bo zrobiliście bardzo wiele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja to kilka zdań, tak słucham jednych, drugich, trzecich. Nie jest to żadną tajemnicą, że na początku byłem przeciwny. Jako chyba jeden z niewielu byłem przeciwny zamykaniu ośrodków kultury. Nadal nie jestem jakiś tam specjalnie zwolennikiem tego jednego centrum. Twierdzę, że moim zdaniem, ale oczywiście to jest tylko moje zdanie, dwa ośrodki byłyby lepszym rozwiązaniem, czy tak, czy będzie lepiej, czy inaczej, nie wiadomo, to czas pokaże. Pani Zosia też może nie do końca się zachowała wobec mojej osoby, nie wiedząc jak było faktycznie, przedstawiła na Radzie Sołeckiej, że to ja jestem jako jedyny do zamknięcia Domu Kultury w Żegocinie. Otóż nie jestem i nie byłem, żeby było jasność. Po drugie nie rozumiem tego sprzętu, takiego żonglowania, bo to moim zdaniem ma być teraz żonglowanie sprzętu, takie może przekazanie na stowarzyszenie, a co sołtysem, sołtysowi zostawić może pustą salę. Tak w mojej ocenie tak by to wyglądało. Pustą salę do pielęgnacji, koszenia trawy i nic poza tym. Też jestem tego przeciwnikiem. Niektóry sprzęt oczywiście moim zdaniem nie powinien wędrować, tak jak nagłośnienie typu jest sprzęt wrażliwy, który nie powinien wędrować po salach, co innego ławki, co innego powiedzmy jakiś inny sprzęt, któremu nic tam się, no wiadomo, wszystko się może uszkodzić podczas transportu. Co jeszcze, bo to chwilę musimy poczekać. Także mówię, na ten moment, jeszcze druga sprawa, tak, ma być konkurs powołany na tego menadżera czy dyrektora, tak? Moim zdaniem nikt się do konkursu nie zgłosi, tam są wymagania zdecydowanie za duże. Pod względem wykształcenia, pod względem tego, więc konkurs jest powołany, konkursu nie będzie, nie będzie została moim zdaniem mianowana, bo nikt się nie zgłosi, żeby po raz kolejny. Nikt nie spełnia tych wymagań, bo nikt nie jest w stanie, tak czytając, co nikt nie znam przynajmniej takiej osoby, które by spełnił te wymagania. I też nie chodzi, że to musi być osoba z naszej gminy, fajnie, żeby była, ale nikt tego nie spełni, jeżeli nikt nie spełni, no to będzie osoba brzydko mówiąc, pokazana palcem. I tu są też takie moje trochę obawy. Także proszę mi się coś przypomni. 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 lata w instytucji kultury lub samorządowej jednostce organizacyjnej. Szanowni Państwo, to jest projekt, tak? Jeszcze też podyskutujemy. No ale szczerze mówiąc, odnośnie tego informowania też komisji, to warto też podkreślić, że członkowie komisji, jak jest dana komisja, są powiadomieni. Niestety tak, też nie jest członkiem komisji, rzadko kiedy jest powiadomienie, że jakaś komisja ma miejsce. Może tutaj by warto wprowadzić, żeby jednak wszystkich informować, że na przykład komisja oświaty w tym dniu, jeżeli komuś pasuje, żeby wiedział po prostu, bo na przykład czasami mógłbym być z ciekawości, czy tak mam czas, powiedzmy, żeby przyjechał, a nie wiem, czy taka komisja jest, nie? Czy tam trzeba się dowiadywać od przewodniczący. Może fajnie by taka informacja poszła, żebyśmy też wiedzieli, kiedy jakie komisje nad czym będą pracowały. Myślę, że to nie stanowi problemu SMS-a czy tam maila wysłać. Myślę, że tak powinno być, tak. Jeżeli tak nie, No zdanie, że na powiem, kiedy ja się do tego sprzętu. Myślę, że lata się nie pomylę. Kiedy Mariusz Sławek, Piotr, przepraszam, Sławek, starsi, kiedy wiecznie minęły staże pożarnej ze sprzętem przychodzącym, tak? Twoim jakoś? Tak. Nie przyjemni.
Ktoś dostał opiekę, prawda, chłopak się zna na tym, wie co robi, przyjechał. Bo tak może być, bo czasami będzie potrzeba, nie tylko tą kolumnę, ale to nie jest tak jak mówiłeś, worek do ziemniaków czy worek do ziemniaków, bo to jest zagrobić sprzęt, żeby się bawić. To ja tylko też takie może też na siedzące jedno słowo. Pamiętajmy też o tym, że nowy ten dyrektor, bądź dyrektorka to nie będzie tylko zadania z tym sprzętem, a to jest również jego odpowiedzialność za to. Bo jeśli on dostaje tą opiekę, czyli on też nie zatrudniamy człowieka, mam nadzieję takiego, który będzie oderwany od jakichś tam realiów, który nie będzie się na tej materii w ogóle znał i tak dalej. Tylko chcemy osobę kompetentną, a jeśli będzie to osoba kompetentna, to moim zdaniem też będzie w stanie ocenić to, czy przewożenie takiego newralgicznego sprzętu drogiego i tak dalej ma sens, czy jest ryzyko właśnie jakichś uszkodzeń, czy coś takiego. No niech on zdecyduje, że na przykład dobra, tu mamy w Żegocinie stan zastany X, i tak, i na przykład robimy to tam, ewentualnie mam jako dyrektor pomysł, żeby powiedzmy dołożyć jakiś tam sprzęt, czy zakupić, czy coś na jakąś inną, czy do Broniszewic, czy do Czerwina, czy do czegoś. No zostawmy to temu nowemu menadżerowi, no też nie decydujmy my o wszystkim, bo tak się też nie da. No, będzie miał zakres i obowiązków, ale też i odpowiedzialności, tak, za to wszystko. No, będziemy go z tego rozliczać. Możemy sobie dzisiaj nawet już w ciemno założyć, że większość imprez, które będzie organizował, dużych imprez gminy, mówią o takich imprezach, nie mówią o jakichś tam festynach miejskich, Dniu Dziecka czy czymś takim, ale jeżeli mielibyśmy mówić dzisiaj o tym, że co będzie się działo gdzie, na jakiej sali, to przecież znamy, Szanowni Państwo, nasze sale wiejskie, wiemy jak one wyglądają, wiemy gdzie jest scena, wiemy gdzie jest jakiś sprzęt, jakaś powierzchnia i parkingowa i różna inna. Ja powiem otwarcie, że ja dzisiaj i tak uważam, że większość tych imprez gminnych, które będą się odbywały, a podkreślę jeszcze raz, że chciałbym, żeby pewne rzeczy były zachowane, to co już funkcjonuje i żeby tego nie wylewać, tak? No to te imprezy i tak będą się odbywały w Brońszewicach, w Czerwinie i w Żegocinie, no bo tutaj mamy, że tak powiem, miejsce do tego, tak? I też to, co Władek powiedział, ten dyrektor też wiedząc, że ma do dyspozycji takie sale, jakie ma, może jakieś tańce z dziećmi mogą się odbywać, nie wiem, w Wieczynie, w Grabiu, czy w Szczytewie, czy w Szczytni, wszędzie indziej, ale wszelkiego rodzaju koncerty, czy jakiekolwiek festiwale, czy jakiekolwiek przeglądy, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład nie wykorzystywać infrastruktury Żegocina w sensie i sceny na zewnątrz i samego obiektu w środku, który, tak, powiem otwarcie, bo moim zdaniem też już powoli wymaga, też żeśmy wcześniej o tym mówili i pewnie wcześniej czy później do tego dojdziemy, że wymaga pewnego remontu i względów bezpieczeństwa i wirtualnych, ale no to no też nie może być na zasadzie takiej, że za tym ma chodzić dyrektor centrum wodosprawcowstwa powierzone na przykład salę. Tak? Natomiast co do sprzętu, tak jak powiedziałem, no ja sobie nie wyobrażam, że to będzie jeździło hodowane jakieś rzeczy. Ale jeśli mogę, ostatnie zdanie więcej do mówię, bo to nie jest tylko sprzęt. Bo my jakby przekazaliśmy się o sprzęcie. No to są jakby bardzo strategiczny element, szkodzi nie do końca. Ale przecież, żeby tego typu imprezę robić w gminie Czerwin, to tak sobie wyobrażam. No, trzeba się będzie dogadać. Bo on według mnie ma zarządzać salą. Czyli jeżeli coś tam się będzie działo, no to ktoś musi ten rejestr prowadzić. Chyba, że będzie pracownik urzędu gminy, czemu jestem przeciwny. To trzeba mieć świadomość wspólną, czy sklepy gospodyń wiejskich, jeżeli oczywiście tam ustawimy, no bo być może trzeba będzie kawę herbatę dla uczestników wziąć koncertu takiego szerokiego. Albo możemy mieć trzeci wariant, ostatni, nie robić nic, zostawić tak jak jest. I nie miała baba kłopotu, nie kupiła sobie święcia. Może tak zostać. Tylko pytanie, czy tak ma być? Z jednej strony może być, nie ma problemu. Kochani koleżanki, koledzy, panie i panowie, przecież będzie o wiele prościej. Zero problemów przy tworzeniu czegoś nowego. Teraz to jest spółdzielnią energetyczną. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, będzie tak samo. Tylko, że pewnego dnia i tak każdy odejdzie na emeryturę i będzie kolejnego człowieka potrzeba tego środka kultury w tym momencie dla. I też pytanie, czy będzie ktoś inny, czy będzie chciał zarządzać w tej czy innej. Ja po nas. Ja mówię bardziej o sobie niż
spotkanie, naprawdę. Proszę. Niepotrzebnie może ten temat i teraz chyba godzina zeszła na to, co, jaki Od sprzęt. tego jesteśmy. Tylko właśnie to spotkanie powinno być wcześniej, nie dzisiaj, kiedy zapadają. Ale chcę powiedzieć jedno na zakończenie. Źle zostało tu odebrane, że jak jest jakiś sprzęt. Nie. Ja chciałam, jako projektorzy to mówiłam, żeby sołtys, tak samo nagłośnienia nie chcę, niech sołtys, bo sołtysowi jest. Ja tylko prosiłam wójta o salonik, chodziło mi o drukarkę, o ksero, o takie rzeczy, które do chóru mi są potrzebne, a tutaj się okazało, znaczy się chciałam na tym wszystkim, dobrze, ale dobrze, nie, ja O saloniku w razie, przepraszam, o saloniku w razie powiedziałem. Uważam, że salonik powinien zostać na stowarzyszenia ładnie dodana, bo jest potężny historyczne elementy i to zostało. Ale no, powinniśmy cały czas. Tylko, że zostało... A druga, ale tutaj, bo jak mogą sprecyzować wszystko dokładnie, takie rzeczy, które są potrzebne do działalności chóru czy stowarzyszenia, do pisania projektu, jakiś laptop czy drukarka, czy coś. To są takie podstawowe rzeczy i wiele z innych, ale naprawdę ja nagłośnienia nie chcę, ja chcę, żeby to zostało na sali, a wiadomo, że salon będzie dysponował sołtys. A tu już ze mnie się teraz zrobiło, że ja chcę wszystko przejąć. Że mikrofon, że nie. Bo po co mieć nagłośnienie? Tylko nie było jeszcze tego spotkania, żeby bo to powinno być właśnie z organizacjami, co i jak, i dopiero była dyskusja. A ta kolejność stała, tego zabrakło i teraz wyszło, że... Dobrze, nie powiem jednego zdania. Szanowni radni, wkrótce jeszcze dyskusję, bo temat się dość mocno rozwinął, jeżeli macie jeszcze... Powiem szczerze, że słowami, które teraz mamy z swoich strony, to jestem trochę zaskoczony. Ponieważ na Komisji Oświaty mieliśmy pismo, z którego jasno wynikało, że cały majątek sprowadzony przez Ośrodek Kultury w Żegocinie stowarzyszenie chce przejąć zarządzanie stowarzyszenia. Taki był tekst. Chcą doprecyzować to pismo, które mieliśmy jako komisja. Przewodnicząca zwróciła się z prośbą o doprecyzowanie się, jaki konkretnie sprzęt, który konkretnie sprzęt ma służyć stowarzyszeniu i w jakim celu. Więc odpowiedź w zasadzie była tożsama z tym pierwszym pismem. No ale miałoby spotkanie. Ja na dzień dzisiejszy naprawdę, ja nawet nie chcę już w tej chwili drukarki, ja nie chcę nic, naprawdę. My sobie ze stowarzyszenia złożymy wniosek, bo ja myślałam, że zostaniemy w jakiś sposób stowarzyszenie, że tu i gminie pomogło, że jest te 100 000. Ja w tym momencie, bo tu się okazało, że ja teraz nie mogę się rozstać z tym wszystkim, że w sumie zostałam teraz tak źle trochę oceniona. I ja naprawdę, ja idę na emeryturę, my sobie ze stowarzyszeniem będziemy działać. Jak będę coś potrzebowała, to sobie o tą drukarkę, bo głównie to mi placzą najwięcej. Chciałam się tym opiekować sprzętem, żeby szkoła mogła korzystać, żeby sołtys. Ale jeżeli to jest problem, bo ja mam tą osobowość, mam osobowość prawną, dlatego wiem, że sołtys by nie dostał i Rada Sołecka, bo nie mają osobowości. Dlatego się zwróciłam ze stowarzyszenia na to, bo chciałam tam jeszcze są i stroje, że może szkoła, może ktoś wypożyczać. Chciałam nawet to ogłosić na stronie internetowej. Może by nawet stowarzyszenie jakiś grosik, co łaska, coś by ktoś mógł na konto płacić. Ale już te moje pomysły, ja z tego rezygnuję, bo tu się teraz okazuje, że ja się że ja tutaj czegoś nie chcę oddać, nie chcę puścić. Nie, ja chcę puścić. Ja chcę iść na emeryturę i teraz żeście mi w tym pomogli. Jeszcze bardziej, że nawet nie wiem, na ile będzie to stowarzyszenie moje działało, ale po prostu źle oceniacie i się czuję taka dotknięta, że jakbym się nie mogła z tym wszystkim rozstać. Ja tylko chciałam, żeby to nadal służyło tym ludziom z Żegocina, mieszkańcom, bo oni do tego się też przecież sama tego nie zrobiłam, tej działalności. Sama nie otrzymałam nagród za działalność, nie dostałam od ministra za ładne oczy, nie dostałam, to było wypracowane. To było wypracowane i część tych nagród to nie było z projektu przez gminę, tylko dostałam za to, że złożyłam, ile zrobiłam w takiej małej miejscowości, ile rzeczy się wydarzyło. Od folkloru, od kapeli, od przedstawień teatralnych, od wszystkiego. I ja za to dostałam pieniądze i za to kupiłam, bo to jeszcze były z Urzędu Marszałkowskiego, co było po 20, po 30 000 i większość z tego było tego sprzętu. Nie powiem, bo niektóre tam były, większość kobiety zyskały, jeżeli chodzi o takie naczynia czy tam stoły.
ale naprawdę jest to źle pojęte i dlatego jak może za mało jeszcze wyjaśniłam na początku, bo teraz się okazało, że my tego nie chcemy puścić, że to nie. Ja wszystko spakuję, naprawdę tu przewodnicząca, proszę wszystko do pani dyrektor, tak jak jest, będzie przekazane, niech idzie do Brąszewic. Tu są to, niech tylko to, co chce, niech sobie wybierze. Ja naprawdę nie chcę. Dziękuję bardzo. Panie Grzesiu, będziemy mieli wieczorem takie spotkanie, na którym właśnie takie szczegóły sobie omówimy. Ten zapis o przekazaniu imienia i zobowiązań i innych rzeczy jeszcze, bo wy, tak jak chcecie wrzucić tylko mienie, a te zobowiązania i opłaty i te wszystkie rzeczy, które są związane z ośrodkiem kultury, to żeby zostały w statucie, a mienie gdzieś tam, żeby zostało podzielone. Tak jak... Nie, ale chyba tak jak bo widzę, że gmina Groszcza Kultury nie poważa tylko. Zapis taki musi być, natomiast wieczorem przeanalizujemy, jaka organizacja w jakim zakresie chce coś organizować, co będzie potrzebować i jak ta współpraca później będzie polegała, będzie prowadzona później, natomiast to są nasze tylko takie założenia, natomiast później, kiedy będzie już zarządzana przez nowego dyrektora, to z nim będzie wszystko ustalone, tak? Z nim czy z nią, nie wiadomo kto to będzie, tak? Także mienie ogólnie, a wieczorem sobie dogadamy takie sprawy typowo organizacyjne dotyczące Żegocina, tak? A nie wnosi do żadnej zmiany w statucie, który jest. Na przykład kwestii osoby, które mają na przykład umowy jakieś tam o pracę większe czy mniejsze, kwestia wypowiedzeń, kończenia i tak dalej. No to jest też jeden z elementów. Czy to nowe powiedzenia? Tak, no. Do czy miesięcznie? Za porozumieniem stron? Za porozumieniem to nie musi być 3 miesięczne. Dobrze, szanowni radni, proszę bardzo, czy jeszcze jakieś głosy? Dlaczego tak jedno słowo? Myślę, że tu trochę za dużo emocji się pojawiło, że ja zostawiam, ja nie chcę. No, początek tej dyskusji był pokierowany właśnie w tym kierunku, że no, gmina komisja chce zabrać sprzęt. Tak to na początku wyglądało, chyba że przepraszam, źle rozumuję i czegoś nie zrozumiałem. Znaczy, no wierzcie mi, że ten sprzęt ma służyć nam wszystkim, tak? I tak samo tym mieszkańcom Żegocina, ale jeżeli się okaże, że no nie wiem, nowy dyrektor powie, jestem w stanie, umiem, potrafię, czy jestem w stanie jakąś osobę, która nie wiem, zespół folklorystyczny marzy mi się, że ten zespół, który w Żegocinie funkcjonował i wiem, że jakie trudności były po kolei, no przecież nie funkcjonuje w tej gminie od dzisiaj. Ten sprzęt ma służyć nam wszystkim, tak? I tu Zosia mówi, no niech służy wszystkim, no niech służy wszystkim. I takie jest założenie, że zarządzającym będzie dyrektor centrum, ale jeżeli się okaże, że na przykład ten sponsor mógłby się reaktywować w Żegocinie, naprawdę nikt nie stoi na przeszkodzie, czy to przez samego dyrektora, czy w porozumieniu ze stowarzyszeniem, czy ze sołtysem, czy z kimkolwiek innym, bo na naszej gminie pojawiają się ludzie, którzy w jakiś sposób gdzieś zaczynają się angażować w życie społeczne, niekoniecznie muszą być w jakimś stowarzyszeniu, po jakimś czasie, nie wiem, ktoś wychodzi za mąż, już z tej działalności społecznej się wyklucza, już go nie ma, no ale trochę chyba teraz początek tej dyskusji i końcówka tej dyskusji no troszeczkę przeczą jedno drugiemu. No. Mówiliśmy, nikt sprzętu zabierać jakoś nie chce, będzie nowa osoba, która będzie tym zarządzała, ta osoba ma współpracować ze wszystkimi, darzyć się mamy wszyscy jakimś szacunkiem, a nie podejrzeniami, że ktoś komuś coś. Dobrze, szanowni radni, czy mamy jeszcze jakieś głosy? Ja pozwolę sobie też nadrobić kilka zdań. Pamiętacie, 3 miesiące temu okazało się, że tutaj panie złożyły wniosek o lekturę, no i stanęliśmy przed tą decyzją, że w jakim kierunku idziemy. Zdecydowaliśmy, że powstaje to jedno centrum, ale też tutaj gdzieś tam pamiętam te słowa, żebyśmy to, co dobre w tych ośrodkach kultury, żeby pozostało. I ja teraz też tak tutaj gdzieś tam zwracam się do pani kierownik, żeby to, co dobre, to żeby zostało. A to, że te
procedury tak wyglądają, bo tak wyglądają, bo tak to już jest, że ten majątek przychodzi jak gdyby do tego nowego centrum. No, ja tu innego wyjścia nie widzę, no jak możemy to inaczej zrobić? Cały czas była mowa, że stowarzyszenie w Żegocinie ma swoje miejsce i żeby ono jak najbardziej funkcjonowało. Tu emeryci, jeżeli chodzi o Czermin, też jak najbardziej, żeby oni zostali, żeby funkcjonowali, bo to jest ta wartość dodana, która z ośrodków kultury była i takie jest gdzieś tam moje marzenie, żeby to dalej funkcjonowało. I tak gdzieś sobie tutaj myślę. Czy mamy jeszcze jakieś inne głosy? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą utworzenia Centrum Kultury w Czerminie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głos. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I Szanowni Państwo, stwierdzam, że za uchwałą jest 6 osób, wstrzymało się 6. Wobec powyższego uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, kolejny punkt dzisiejszej sesji dotyczy utworzenia i przystąpienia przez gminę Czermin spółdzielni energetycznej o nazwie Spółdzielnia Energetyczna Gminy. Tutaj otwieram dyskusję. Się pojawiły się. No, dosyć mówię na ten temat. Oczywiście, że dzisiaj tam nie ma co mocno przedyskutowane. Chyba, że krótko będzie, ale tak to nie ma co. Jeżeli nie ma żadnych głosów, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą przystąpienia przez gminę Czermin do spółdzielni energetycznej o nazwie Spółdzielnia Energetyczna Gminy Czermin. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o głosowanie. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I Szanowni Państwo, stwierdzam, że powyższa uchwała została przyjęta. Kolejny punkt dzisiejszej sesji jest to sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Panie Wójcie, Panie Panowie, pozwólcie, że odczytam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pozarządowymi działalności publicznej na 2024. Program współpracy gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pozarządowymi działalności publicznego na 2024 rok została przyjęta uchwałą 41 na 317/23 Rady Gminy Czermin z dnia 23 listopada 2023 roku. Projekt programu współpracy został poddany konsultacji na podstawie uchwały nr 11 na 51/15 Rady Gminy Czermin z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności tych organizacji poprzez zamieszczenie w stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminnego. W trakcie prowadzonej konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi do opinii ani propozycji zmiany. Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w artykule 3 ust. 6 ustawy zaplanowano kwotę 25 000 zł. W 2024 roku ogłoszono jedną nową kwotę na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czermin. Lista ofert, które otrzymała rekomendację dofinansowania. Numer 1 to jest ochotnicza straż pożarna w Szczyzywie, tytuł zadania Aktywne Wakacje 2024, kwota dofinansowania 3000 zł. Stowarzyszenie na rzecz dzieci Jana Pawła II w Czerminie, wakacyjny skok do historii renesansowa Nagoya, kwota 5850 zł. Stowarzyszenie na rzecz dzieci Promyk w Żygolu, jestem bezpieczny 5600. Stowarzyszenie Miłośników Żegozin, animacje na wakacje 5000. I ochotnicza straż pożarna w Czerminie, szkoleniu potrzebowej młodzieży pożarniczej 3600. Tak wyglądało zestawienie finansowe w roku 2024. I jeszcze ponadto jedna organizacja pozarządowa złożyła ofertę zgodnie z artykułem 119 ustawy o działalności pożytku publicznego w wolontariacie w trybie uproszczonym. To jest ochotnicza straż pożarna w Szczyzywie, aktywne ferie 2024, kwota dofinansowania 2250 zł. Zgodnie z zapisami w umowach organizacja będzie umawiać na sprawozdaniu końcowej. Wszystkie sprawozdania zostały złożone w terminach w umowach. Organizacje pozarządowe liczy dotacje w całości. Sumie przyznania dotacji liczyły zostały w kwocie 24 932,53 zł. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości 67 zł 47 groszy, oddana na wysokość.
Dziękuję bardzo. Czy tutaj do tego sprawozdania mamy jakieś zapytania? Nie widzę. Kolejny punkt. Interpelacje i zapytania radnych. Mogę? Oczywiście. Panie wójcie, po rozmowach tutaj z mieszkańcami miejscowości Czermień, oni chyba część mieszkańców rozmawiała z panem wójtem o tej drodze tutaj Psienie-Czermień, o tej polnej drodze tam jest chyba niedokończona ta droga. Czy tam by była możliwość, proszę Wysoką Radę i pana wójta o ten dalszy odcinek połączenia tej drogi tutaj od jak to tam mówić, Szwani, czy od zajazdu od tej knajpy, jak to była stara knajpa, do Żegocina. Także że tutaj wielka prośba tych mieszkańców, aby tam tu Wysoka Rada i pan wójt zajął się tym, czy była taka możliwość, czy w tym roku, czy początkiem przyszłego roku, bo to jest tak jak wójt zresztą wie, po części radni też, i droga jest rozpoczęta, za połowę chyba zrobiona, a ten odcinek tam dalszy jest do zrobienia. Także panie wójcie, taka prośba tych mieszkańców, imieniu mieszkańców to przekazuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym roku mamy 3 puszczówki zaplanowane: Skrzypnia, Czermin, Brak, Wojszewice też 4. i 3. Brak, Wojszewice, Czermin i coś jeszcze. Przypomnę sobie. Na dzień dzisiejszy możemy się boksować trochę z Grabem, ponieważ tam na dole do jednej osoby może się okazać w papierach, prawda, że będzie kłopot z realizacją dokumentacji nawet do terenu zalewowej, po prostu się nam taki kłopot, prawda, niestety tak to jest. Wtedy mamy tą awaryjną gąsienicę na chwilę do mostu, prawda, mamy dokumentację, możemy dłużej ciągnąć, tak jakby mamy. Dzisiaj jakby się podpisać umowę z panem marszałkiem na Skrzypnie i na Wierzy, bardzo się cieszę, że wielu zostaną realizowane. To już kolejne zadanie jako pracodawca. Otrzymałem informację, że trochę pieniędzy na marszałek dołoży, ale nie jak na nowy wniosek, tylko ci, co mają, prawda, to trochę więcej dostaną. Pytanie na jakiej zasadzie? Jeżeli na zasadzie, że dokładam Ci 1000 zł, a musi za to zrobić kilometr drogi więcej, no to tak nie do końca interes, prawda, będzie. No informuję, że taka rzecz jest, prawda, ponieważ marszałkowski będzie musiał zabezpieczyć środki na opłaty, które wnosiły kopalnie, a na dzisiejszą oczekuję, że za dużo napłaciło, tak bym to miał, kopalnie są to stopy. Przyszły rok, zobaczymy, czy uda się przyszły rok, mamy jakąś siłce ciąg dalszy, żeby się nie połączyć, prawda, z Czerminem, albo Czermin z Wsieniem, to powinna być na rozwój mieszkańców, którzy szczególnie korzystają z rowerów, prawda, i tam... No, my tego rozmawiali, że mieszkańcy wybrali wójta z temacie, tak? No, tam nic o nas bez nas, prawda. Ja obiecuję w 100%, jak każda droga jest, prawda, potrzebna, niewiele takich skutków nam pozostało, dlatego w tym roku planujemy dociągnąć odnową na Skrzypnie w kierunku, prawda, Czermina, bym powiedział, prawda. Też nie cały odcinek, prawda, ale częściowo i wtedy, chociaż też mam wątpliwości, to będzie dobre zrobione zadanie i to mówię od razu uczciwie, bo górka jest tak duża, że z jednej strony wymagałoby zrobić po prostu od razu asfalt, bo inaczej ten włóczek może po prostu przy potężnych ulegach być wypłukany, no ale na asfalt to trochę musielibyśmy mieć więcej, tam że też mówię, jak będzie wymugane, ja wiem, że może taki kłopot się pojawić, ale takie świadomość ryzyka, prawda, zrobienia półszówki na takim wsparciu. Dziękuję. Proszę. Też po części już kolega Ryzo uprzedził, tam podtrzymuję tak jak najbardziej, tam 800 metrów około brakuje tej drogi, tam jest piasek, pustynny piasek, większość ludzi zna ten problem, starsze osoby często na tą drogę wybierają, żeby sobie gdzieś tam spokojniejszą drogą jeździć, także najbardziej uzasadnione. Druga sprawa, po raz kolejny pojawił się problem z wodą w Pylupach. Najczęściej niedziela, sobota, suchy kran. I to długi czas już był spokój, jak było to przełączenie z Czermina, na ten cały czas nie było problemu i teraz znowu od jakiegoś czasu niedzielami, szczególnie ja rozumiem, są baseny podlewania ogródków, ale mówię, to, że jest do tego stopnia, mogę kolegom porozsyłać filmiki, no odkręca wodę kolega i skralnie nie leci nawet nic. Już nie mówię, że tam siódmie czy coś kapało, przestaje lecieć woda całkowicie. Nie? To jest taka jedna sprawa. Drugą sprawę, czy dałby radę na przykład gdzieś tam na spokojnie, czy po wakacjach, czy jakby się uporamy z tym Centrum Kultury, z tymi takimi tematami ważniejszymi, zrobić takie spotkanie, może robocze z sołtysami, z wójtami i zaprosić, z wójtami, przepraszam, z radnymi, zaprosić może pana starostę na rozmowę i poruszyć temat ścieżki rowerowej na Plesze. Może w tym kierunku, bo tak jadąc po okolicach, padnie w kierunku Ostrowa, w kierunku Kalisza, w kierunku Dobrzycy, że już te ścieżki gdzieś tam powstają, nawet są już gdzieś tam w miejscowości Kuczków, Kowale, dodatkowo ciki dokładane, jakoś jako gmina
Szczerze, że nie wiem, nie chcę powiedzieć, że jesteśmy pominięci, tylko mi się wydaje, że można by było temat otworzyć, tym bardziej, że jest wola rolników, nawet są w stanie, czy trzeba powiedzieć tam rolników na ten moment jest w stanie oddać bezpłatnie grunt pod ten cel, jeżeli by była na przykład można rowy zasypać, nie? Czy tam nikt by nie chciał tego zrobić, można by puścić załogę w polu, nie? I jest też wola rolników za darmo o przekazaniu gruntów, więc też już taki krok rolnicy wiodzą z takim wyprzedzeniem, może by warto usiąść do stołu porozmawiać gdzieś tam między nami a starostwem, może gdzieś tam w przyszłości, nie wiem, że już wychodzi za tydzień, za miesiąc, ale gdzieś tam w dalekiej przyszłości może by globalnie gdzieś tam coś takiego w tym kierunku porozmawiać. Dziękuję. Dobra, dziękuję bardzo. Jedno słowo tylko w tym temacie, bo tutaj radny Józef i Mariusz, moi drodzy, ja uważam, że takie spotkanie robocze odnośnie dróg jak najbardziej powinno się odbyć, ale na zasadzie takiej, że mamy przecież, znamy tę gminę i wiemy, gdzie co jest potrzebne i tak naprawdę myślę, że co roku tak czy inaczej przed jakimikolwiek wnioskami o dofinansowanie na drogi tłuczniowe czy jakiekolwiek ustalamy jakąś hierarchię, jakąś kolejność i myślę, że warto na takim spotkaniu porozmawiać, że nie możemy się licytować pomiędzy sobą, że moja droga jest ważniejsza, twoja droga jest ważniejsza, że ja pójdę do wójta, załatwię z wójtem, ja pójdę do starosty, załatwię ze starostą, a my tu może jeszcze napiszemy petycję, bo za chwilę zaczniemy się sami ze sobą kłócić i rozjeżdżać. Jeździmy wszyscy tymi drogami, no może akurat dawno nie jechałem drogą na Psienie, ale doskonale wiem, jak ona wygląda i myślę, że powinno się takie spotkanie odbyć, ale też na tym spotkaniu, żebyśmy jasno i wyraźnie sobie powiedzieli, czy inaczej, czy my sobie powiedzieli, czy uzyskali informację, ile kosztuje odcinek drogi tłuczniowej, ile odcinek drogi asfaltowej, ile kosztuje odcinek ścieżki rowerowej, bo my na chwilę zaczniemy się licytować, chcemy to, tamto, a za tym wszystkim później idą konkretne środki, które skarbnik nie powiem, że musi znaleźć w budżecie, bo to też nie na tym polega, że skarbnik musi znaleźć, no musimy mieć świadomość. Zgadzam się, że w innych gminach ścieżki rowerowe powstają, natomiast też tak jak patrzę przez pryzmat drogi na Kalisz czy na Ostrów, no to też musimy mieć świadomość, że to jest droga wojewódzka i tam priorytet utworzenia ścieżki to jest zupełnie inny, wynika to z natężenia ruchu i tak dalej. Zgadzam się, że ścieżka rowerowa w kierunku Kleszewa jakieś rozmowy odbyć się powinny, ale czy my potrzebujemy na dzień dzisiejszy, żeby tą ścieżkę utworzyć grunty, które ktoś chce przekazać, dzisiaj ktoś chce przekazać, jutro może się okazać, że jednak nie za darmo. Myślę, że tą ścieżkę, jeżeli mielibyśmy rozmawiać, zacząć, nie wiem, z kierunku chociażby skrzynki woli pochodnej, jakimiś etapami, myślę, że utworzenie takiej ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku, znaczy na tym gruncie, który my już posiadamy, znaczy my, no to jest powiatu, tak? No myślę, że jest to kwestia do rozmowy, natomiast też chciałbym, żebyśmy przede wszystkim zaczęli tą rozmowę od środków, jakie są na to też potrzebne, bo tak to trochę będziemy się licytowali. Sami później musimy przegłosować, skąd te środki wziąć. Starostwę myślę, że zaprosić na to spotkanie na samym końcu, jak będzie nasza jakaś konkluzja, a nie na zasadzie takiej, że będziemy na tym spotkaniu się licytować, kto ładniej do starosty się uśmiechnie, jak kto ładniej mu tam coś powie, bo myślę, że to my jako radni właśnie tak jak Mariusz mówi, na spotkaniu roboczym powinniśmy wypracować priorytety na przyszły rok, na kolejne lata, żebyśmy się przed każdym tym licytowali, a to zrobili w tej miejscowości, a nie u mnie, tak? No to tak myślę, że każdy z nas ma świadomość, że jest radnym gminy Czerwiń, a nie danej miejscowości. No i w tym kierunku myślę, że powinniśmy iść, tak? Spotkania roboczego, żeby na przyszły rok już mniej więcej wskazać, które drogi, a czy dostaniemy na nie też dofinansowanie, no to jest inna kwestia, tak? Co do dróg ze starostą, to też zawsze pamiętajmy, że jest ta umowa, że my dokładamy do takich dróg 30%, do chodników dokładamy 50%, więc to też na końcu się okazuje, że my w naszym budżecie te środki też musimy zapisać. Szanowni radni, interpelacje i zapytania. Proszę. Nie zrobiłem, że wyjaśniłem, że temat jest znany. Jest też ścieżka rowerowa do Psienia. Bo samochodem ciągnikiem się przyjedzie, rowerem się oczywiście.
kiedyś ciężko się jechało Szczelina polą drogą do Skrzypni, jeśli tam jest puszczy, w związku z tym miał się tam nie topić. Bardzo się cieszę, że ta droga do szerokiej się dała w tym bardzo dobrze. Spotkanie starostwa sołtysi też uważam, że jest spędzane, ale jako uzupełnienie przekażę informację, że zawsze jest to głośny wniosek do powiatu, do starosty. Tutaj zawsze oczekujemy wsparcia radnych powiatowych jednego i drugiego, bo to też chodzi o opracowanie dokumentacji ciągu. Od Graby do Preszewa. Bo my zapominamy o tym, że od Szczelina do Preszewa, między Bieruchami i Bieruszycami, czy właśnie między Bieruchami a Bieruchami, w się nie ma na przykład, między Wieczynem a Gradem też nie ma, także dlatego z naszej strony też się to, co podnarodiło. Wiadomo, że nie już wszystko pójdzie, ale nie możemy traktować, że ktoś wie więcej czy mniej, prawda, i dostanie, prawda? Zawsze tak jest, ale poszedł wniosek do powiatu, żeby powiat pochylił się na wypracowanie dokumentacji na cały odcinek. Dalej zostałem Wojciechowicz, to bardzo też patrzy na mnie, prawda, i ma rację też, prawda, dalej Krzyżej Gościu, prawda, bo one są proste wszystkie. A jest jeszcze jeden element najważniejszy też, który, może nie najważniejszy, ale z racji na to, że nie da, który wygadać. Sami z tego, większa niż bo u nas tiry jeżdżą, ale mniej. A tam brakuje kilometra, prawda, gdzie też rozmawiamy wysyłano. Jeszcze jeden wniosek, prawda, do zarządów wojewódzkich, prawda, że dlaczego tam robione są lepsi? Bo gminy złotów nie wykonają w projekcie. Tam nie wykonają już budowy ścieżek rowerowych, tylko one nie robią 50 na 50. Więc tak powiem, rozumiem, że z boku to wygląda, że tam budują, ale nie za pieniądze czysto gminne, ale krajówki nie mamy po prostu. A województwo mamy tam, pamiętacie wcześniej Poznań, jak to się nazywa, oczekiwał 50% na tą drogę dołożenia. To jest jeden. Woda, problem będzie. Na razie od niego nie uciekniemy, ponieważ wody tak. Zbiorniki chodziły na Brąsiewicach, na Czelinie, na Żelucinie, wszystkie tam, gdzie było braki, te skąpane były do zera. I po prostu wody nie brakowało. Widzieliście, co się działo, także tu nie mam pozytywnie odpowiedzi. Kolejną rzeczą, która nas czeka, być może i to właśnie też taka odpowiedź. Być może przypomnieć, że w Brąsiewicach, przepraszam, budowa kolejnego ujęcia wody. No to trzeba szukać miliona albo dwóch. Samo ujęcie za mało, bo trzeba tą wodę będzie uzdrawić, prawda? Może w Czerwinie i Żegocinie, mimo że mamy, jak puścimy wodę z Żegocina, bo jeszcze nie jest puszczona oficjalnie, nie wiem, jeszcze chyba kilka dni zostało, bardzo 4 dni zostało, prawda, na legalne wpuszczenie tej wody, prawda, z Żegocina do Brąsiewic, to trochę w Brąsiewicach się może poprawić, bo na końcu mawiamy, znów wody nie wiem, mimo że Poponia powstała, ale co sobie, że Poponia powstała, skoro w Brąsiewicach zbiorniki były puste. Mi się wydaje, że przed tym problemem będziemy stawać co roku i będzie coraz bardziej. Ale w ostatnich danych gdzieś tam słuchałem takich naukowych, Polska ma procentowo mniej wody. Okazuje to, co jest. I może rzeczywiście, bo to jest temat nie do wyegzekwowania. Dalej, albo pytanie, może pomożecie, bo sami sobie musimy pomóc. Jak pomóc, żeby ludzie nie podlewali ogródków, prawda, kiedy trzeba, prawda? Może staniemy, może już czas stanął, że tak bym tak powiedział, nad wodą na wojsko w Pieruszycach. I to nie w kontekście wody, tylko w kontekście, że lejemy wodę uzdatnioną. I ja to dobrze wiem, prawda? Tylko trzeba na spróbuję położyć, nie wiem, 100 tysięcy, czy 200 tysięcy, czy 50 tysięcy. Mogę poszukać kalkulacji, ile żeby była mało studnie do Pieruszy na wojsku, aniżeli dać wodę z Żegociny uzdatnioną. Także to też nie wody, prawda? Tylko trzeba spróbuj, tak jak tu Krzysztof powiedział, że on będzie musiał szukać. Trzeba to musiał szukać, prawda? Ale pokazuje nasz problem. Tu, jak sobie poszukamy tych rzeczy, które są nadal pilne, prawda? No to okaże się, że tych pilnych rzeczy nadal mamy więcej niż tych, które mamy do zrobienia, czy zrobiliśmy, prawda? I mamy to świadomość. Z wodą nic nie zrobię, prawda? Dopóki będą takie pogody, jakie będą, prawda? Uczciwe, nic nie zrobię. Jeden do jednego rozbiórka, prawda? Zbiorniki są puste, prawda? Nic, przepraszam, nic nie robię. To nie do końca na związek z tym przełączeniem, aczkolwiek Proszę swoje potocze, nie? Proszę, ja nie wolę, nie miałem telefonu, nagle dostaję telefon, prawda, rząd wygląda, nie ma wody, miejscowości żal. Może jest woda, ale leci ledwo, prawda, gdzieś tam, no. Rozmowa z Daniuszem, wyjaśnienie czemu, co jak, po prostu, brak gdzieś tam, no i co by robi, no nic, czemu nie wyszło. A niektórzy mówią, że tam jest zdjęcie, ale nie powiem gdzie. Ja nie znajdę, przepraszam. Możemy
I to będziemy może robić takie informacje, wybaczcie, bo to są pojedyncze przypadki. Bo to nie jest tak, że 10% ludzi, prawda, tworzy nie wiadomo co, prawda, bo tego nie ma, to pojedyncze przypadki. Może będzie cięcie, zrobienie studzienki przed domem na i zamknięcie ten. Kosztuje to oczywiście, ale nie mogę być głuchy na sygnały mieszkańca, który mówi, że ktoś tam robi, ale nie powiem gdzie. My już tam kontrolowaliśmy, nie dało rady. Na przykładu w jednej z miejscowości lewe ujęcie było za szafą schowane gospodarcze. Dopóki nikt nie powiedział, nikt nie jest w stanie znaleźć, prawda, że na szafą jest lewe ujęcie. Mówię o pojedynczych przypadkach, tylko mówię o zasadzie, jak się przypadek, żeby nie traktować, że tutaj mówię źle, bo niestety nasz wniosek na liczniki na razie oczekuje na ministra rolnictwa, na decyzję na przeznaczenie środków, bo wtedy były strategie, jeśli mam nowe liczniki, prawda, użyte i one nie wypełniają Trochę jest tak, że wszyscy chcemy mieć wokół siebie jak najładniej, a nie do końca przejmujemy się tym, że sąsiad może jest trochę dalej w tym ujęciu i jemu tej wody będzie brakowało. No tak to niestety wygląda, że każdy, przepraszam, ale myśli o sobie, że u mnie ma lecieć, u mnie ma być podlane, a na końcu tego odcinka faktycznie no, komuś może brakować. No. To co Pan powiedział, że jeżeli będziemy odpowiedzialni za to, że może faktycznie my sami zwrócimy uwagę komuś, że słuchaj, to jest taka pogoda, nie podlewaj tego trawnika, bo pewnie i tak to podlewanie na takiej pogodzie daje gorsze skutki aniżeli podlanie. Będziemy trochę mieli problem. Sytuacja dzisiaj się okazuje, że słupki tylko dokończę tą myśl, słupki na Wiśle wskazują dzisiaj poziom wody 13 cm. Także, to się przepraszam mieszkańców, ale tam jest i tak na pole będzie. Jak pole się mówi, to się problem może wystąpić. Tylko panie wójcie, szanowni państwo, słuchajcie, jak przejeżdżałem przez Piłuszyce i widzą, że leją wodę, to mówią, oni mogą na boisko, a ja nie mogę. A dzisiaj ważniejsze są dzieci, zwierzęta, słuchajcie, też musimy to być podrobione. A nie, że mówimy, że wiecie, że wyłączamy, bo jak wójt pojedzie, to będzie wojna, prawda? ale że wiecie, to z punktu widzenia zależy od siedzenia. I ja całkowicie to rozumiem i dlatego pokazuję nasze problemy. To nie są problemy moje, tylko to są problemy nasze. Więc pytanie, czy znajdziemy pieniążki na to, żeby ujęcie czegoś nie zrobić, prawda, inny da. To nadal będziemy mali wodę. No ale albo chcemy mieć to, co mamy, prawda, czyli turniej na przykład, żeby w niedzielę i zachwyt z murami, tylko że ona może jest kosztem właśnie mieszkańców trochę też, no bo jest, to nie jest całkowicie, że gdzieś tam oni w tym czasie nie podlewają, prawda, kiedy mam nadzieję, że nie podlewają, aczkolwiek zresztą trzeba ustawę do różnych godzinach i gdzieś tam. No ale zbiorniki są potem puste, czy jak to wiesz? No są dalej, one są puste w większości, prawda, o godzinie wieczorem. No wtedy wszyscy idą i zaczynają brać, bo pokonywają ogródki, bo wiadomo, że podoba się ogródki nie pomógnie, prawda, człowiek ma takie rzeczy. No wiesz, ale tu jest po sobie, prawda, u mnie z tej wody ze Warszawy za 4 Dobra, ale mam własną stronę. Szanowni Państwo, ale to nie za to wszystkim. Korzystajcie z nas tej studni, prawda? Bo w domu właśnie tego, że nie wolno, panie wójcie, nie wolno. Czytam gdzieś tam dokładnie są takie, że one tego nie wolno. Studni, ale nie wolno jak życia. A takie wtedy dokładnie. Jeżeli się uda, to w tym roku jest plan powiatu wydatkować przy naszym udziale trzeba będzie myśleć wtedy, rzeczywiście, jak zawsze trzeba myśleć, nie ma innego wyjścia. Od sali Szczyryny do kościoła 500 metrów jednej nakładki i od Żbik do wyrzutni koło Marciniaka. Takie dwa najkrótsze odcinki po 500, może w Żbikach by się udało 800 metrów do Marciniaka wyciągnąć, tego nie wiem. I na przyszły rok mamy aktualizację dokumentacji, złożenie wniosku, prawda, do województwa. To są te powiatówki, o których mówimy, nie mówię o mnie. Te, które tu mam przyrzeczenie, że może się uda, prawda, mają zabezpieczyć swoje użycie, potem my będziemy szukać jak zawsze, prawda, znajdziemy, dobrze nie znajdziemy, no i wykonamy to, prawda, i to jest to. Żartuję, ale dokumentacja, cała aktualizacja, bo myślę. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Interpelacje i zapytania radnych. Mamy jeszcze coś. Kolejny punkt, wolne głosy, informacje. Tutaj państwo sołtysi. Proszę. Zakończę tę sesję takim optymistycznym akcentem, gdyż panie wójcie, panie wicewójt, panie skarbniku, panie przewodniczący rady, a przede wszystkim wy, drodzy radni i panie radni i panowie radni i panie radni, radne, dziękuję.
zaproszeni goście. Kieruję słowa podziękowania w imieniu swoim i mieszkańców Skrzypni do Państwa radnych. Nie uczyniłam tego 11 lutego na sesji. Nie wiem, tak jakoś mi to umkło, ale dziękuję za to, że podjęliście taką uchwałę zmieniającą budżet gminy Czermin, w którym przekazaliście jeszcze na dofinansowanie tutaj naszej inicjatywy Aktywność, Integracja i Zabawa to ważna sprawa tego projektu naszego tutaj i dofinansowanie, żeście poparli. No i dziękuję po prostu. Mamy efekty waszych właśnie tutaj podjęcia tej uchwały. Także dziękujemy. Dziękujemy. Wolne głosy, informacje. Może się to też jeszcze dopowiem, bo dwukrotnie interweniowałem, bo tej wody to momentami w ogóle w Broniszewicach, gdy mówię o Marianie i Broniszewicach nie ma. I z panem Jasiem, który tam się zajmuje tą wodą, o 23 byliśmy tam w hydroformie i okazało się, że Broniszewice potrzebują 32 kubiki, czy pobierają 32 kubiki na godzinę, a do zbiornika napływa 16. Na godzinę 32 kubiki wody, a 16 napływało, czyli musiało zabraknąć wody. Ale to wieczorem, tak? Także się namydliłem i się... Ale mamy cenę wystawić. Mamy cenę wystawić. Dziękuję. Czemu masz takie ładne, że... Wyższy. Jeszcze do Ciebie zbyłem się dlatego, że jeszcze trochę wystało. Szanowni Państwo, wolne głosy i informacje, czy ktoś z Państwa... Ja bym miał jedno pytanie jeszcze, to pana wójta chyba, bo tu Maćka nie ma. Czy ta ściernica to jest nasza na wsi? Co tam była? Co kiedyś tam... Nie. Dawno temu próbowaliśmy do Szacika jeszcze przejąć to jako teren. W klasyfikacji gruntu są tam lasy. Gmina nie jest w stanie przejąć lasów. Także jest to Skarbu Państwa w klasyfikacji lasy i z automatu nie dało rady tego przejąć. Dobrze, takie pytania były do ruszenia też. Dziękuję. Dla nas. Dziękuję. Wolne głosy, informacje. Jeszcze odnośnie tej wody, może warto by było taki komunikat wystosować i poinformować mieszkańców gminy, że jest jakiś problem się pojawia z tą wodą, żeby też się zastanowili trochę zanim żeby informacja musi, bo my widzimy sami tutaj takie sotycznie, a to dopiero może by warto... Mieszkańcy wiedzą, ale to jest to zawsze ja się kluczy, Robert mówił, a u mnie leci reszta się nie przyjdzie. Sorry, ale trochę wyjeżdżamy, prawda? Nie do końca, prawda? Natomiast tam, jeżeli na radę puścimy taką prośbę do mieszkańców, apel może od wszystkiego uruchomienie tych studni, prawda? Niezależnie od tego, czy jest zgodne, czy niezgodne, to mam tak myślałem. Kiedyś Andrzej się pytał tego samego zdania, jak jesteśmy przygotowani do obrony cywilnej, prawda? Ja jestem przygotowany na 3-dniowym szkoleniu i oczy mi się otwarły. Na linii się jeszcze nam sprzedawać, żeby na wschodzie przez 5 lat albo 10 nie liczyli na Polskę. Do końca kadencji, do końca kadencji. Nie, żeby poczekali nam mamy się modlić, żeby dali się spokój, bo jest gorzej niż myślimy. bo nie mamy nic. A na pewno nie wiemy żadnych procedur i to nas czeka. Czeka nas szkolenie dla mieszkańców, zakupy pewnego sprzętu, przemyślane 2 miesiące. Jakieś pieniądze będą. Nikt nie wie jakie, nikt nie wie na jakiej zasadzie. To nas po prostu czeka i przygotowanie się przez kilka ładnych lat. Prawda? Dzisiaj, jak zadać pytanie, jak jesteśmy przygotowani i co wiem, dzisiaj wiem bardzo dużo. Gorzej się śmieje. Ale czasami warto mieć oczy otwarte i wiedzieć, co mnie czeka, prawda, niż może nie do końca gdzieś tam, ale na pewno. Oby, nie, jak to mówią. Ale pamiętacie, mamy schrony, mamy wszystko, jesteśmy przygotowani, prawda, takie było opinie. Ja pamiętam spotkanie w Wieczynie, jak pan poseł mojej krewny odpowiada. Może pan się przypomnieć, w tym czasie pani dostała informację, pani pyta, gdzie schron, gdzie to, jaka była szczęśliwa, że tak mogę powiedzieć. Nie, bo mamy takie pewne zabezpieczone, nic nie wleci nam na to. Odpowiada pan. On żyje w innym świecie. Komisji obrony wczesnej. 3% schronień mamy dla 3% mieszkańców. De facto tyle. No to nie ma, bo się I nie będzie. Tak, to myślę, Koszt na jednej osoby to jest 50 000 dla jednej osoby w budowie.
Ale pewne elementy, agregaty, straż, powiązanie wszyscy w jednym systemie, powoli to trzeba robić, bo nie uciekniemy od tego. I to nie dokładnie po to, żeby kupić, tylko po to, żeby my mamy dzisiaj z jednej strony agregaty na stację jedną, drugą, na pompownię, prawda, ale potrzebujemy agregat na oczyszczalnię. Bo tam nie mamy, możemy do przodu, jak będzie trzeba. Będzie nowa oczyszczalnia, będzie mieli agregat. Myślę, że 1,5 roku wschód będzie poczekać agregat na oczyszczalnię, prawda. Bo to jest ta życia, bo trzeba na to kolejne 2 miliona złotych, prawda, wyłożyć. Mówi o bezpieczeństwie wtedy czerwina, ścieki popełniać. Czy woda będzie? Lepiej czy gorzej, ale woda będzie, może nie przez całą wodę, prawda? A jak ścieki nie odpłyną, to co z nimi, prawda? No to wtedy. A no najlepiej zlikwidować szamba, pozasypywać studnie, a potem się oczy otworzą, przychodzi do domu. Ja nie, bo żartując, zlecią, studni nie zasypać, a mnie też. Planuję, żebyśmy zbliżali do końca. Ja mam jeszcze jedno pytanie do wójta, panie wójcie. Co nad zmianą funduszu w sołectwie Czerni? Na dzień dzisiejszy senasem mówił o szesie lidera, prawda, że poinformowany w ciągu kilku dni będziemy mieli możliwość podpisania umowy, kilkunastu dni podpisania umowy. Szansa na to, żebyśmy to zadanie zrealizowali w tym roku jest zerowa. No to może co się nie? Nie wiem, a przeanalizujmy temat, jak zrobić konstrukcję przesunięcia, bo to, że taka pana zatkanie cały na ten rok, nie? Więc tu w tym momencie musimy jakby go na tym przyszły. W tym roku właśnie nic nie zrealizujemy z tego parku, no bo nic nie ma możliwości, prawda? Panie wójcie, mam tą drogę. Panie wójcie, uchwała przeszła, ale chyba jeszcze od nowa zrobimy. I w tym momencie Paweł jest jeden. Zabezpieczacie, a potrzebny w przyszłym roku, bo ja nie to... No tak nie jest warunek. Mam nadzieję. Ja nie to... Mimo, że umowa będzie podpisana, to będzie wykonać. Tylko żartuję, umowa jest umową. W tym roku tematu na 100% nie będzie, bo chociaż podpiszemy umowę, prawda, ale musimy przetać, to i tak nie wykonamy. Co by na ten rok zabezpieczone, trzeba już powoli myśleć. No nie mam też, ale mam. Tak, wiecie, jakie są nasze pomysły, prawda, na... Na zebraniu wiejskim już tylko czy głównie taką pewną taką informację o tym odwołać do zebrania Aha, dobrze. Ja nie dyskutuję, ja tylko ci mówię, że w tym momencie, w tym roku te pieniążki z waszego funduszu obecnego mogą być, bo my je wykorzystamy na tarczy przebiegu, taki jest zapis, prawda, możemy robić wszystkie. Posprzątamy, zabezpieczymy, prawda, naciągamy, prawda, i przejemy 40 000 złotych. Nie, to wykorzystamy. Zwołamy. Szanowni Państwo, myślę, że dzisiejszej sesji się wyczerpał. Zamykam 15 Rady Gminy Szczecinie. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zrób zdjęcie to już. Zapraszam szefowych. Tak, na ostatniej sesji. Może nie. Na ostatniej sesji, żeście Państwo nam podziękowali i dostałyśmy piękne kwiaty i gratulacje, podziękowania, a obiecałyśmy, że się zrewanżujemy czymś słodkim. Padło trochę gorzkich słów, więc myślę, że dobrze dla osłody. Ten tort symbolizuje połączone jakby 2 domy kultury.